Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek podcastu Gamepolis i zaraz dowiecie się, co na nim będzie. Nie przedłużam więc i zapraszamy. Dzisiaj mamy specjalny 9. odcinek podcastu, na którym pojawi się równie specjalny gość. Jest to Piotrek Szychowski, pseudonim Szyszko. Możecie go znać z wielu miejsc w internecie. Piotrek jest aktywny na Twitterze, prowadzi także podcast z Grajcy na YouTubie. Natomiast najwięcej z Was będzie go kojarzyło jako PR menadżera oddziału Xbox Polska. Bardzo miło jest Cię gościć i na pewno będzie fajnie. A dzisiaj powiemy sobie o Clair Obscur Expedition 33, czyli skąd wzięła się taka zajebista perełka w bagnie współczesnego gamingu. O tym, czy rzeczywiście w GTA 6 pojawią się dzieci, jaki będzie to miało wpływ na samą grę. Następnie porozmawiamy sobie o Doomie The Dark Ages, dlaczego osiągnął taki sukces i czy aby nie jest to sequel zbyt bezpieczny. Na koniec natomiast porozmawiamy sobie o ostatnich zawirowaniach związanych z Nintendo, które wpisało sobie do regulaminu zapisy zabraniające nam chociażby podejmować pozwów zbiorowych, a nawet umożliwiające Japończykom zdalne zbanowanie naszej konsoli za naruszenie regulaminu. I zaczynajmy. Zacznijmy od absolutnej perełki, absolutnego czarnego konia 2025 roku, czyli gry Clair Obscur Expedition 33. Otóż ta właśnie gra pojawiła się dosłownie znikąd, rozdupcyła wszystkich konkurentów jak takich zwykłych leszczy, sprzedała 1 000 000 egzemplarzy w zaledwie 3 dni. Zresztą na Steamie ma ocenę 5/5, od naszej redakcji Game Only też dostała maksymalną notę, także jest to sztosik. Teraz pytanie, dlaczego jest to sztosik? Co sprawia, że jest to gra tak fajna? Tutaj zacznijmy od imprezki, bo wiem, że ty to chyba skończyłeś, tak? Tak, przeszedłem, ja to zaczynałem na premierę, oczywiście. To śmiało, byku. Zresztą preload sobie robiłem wcześniej. Grę ogrywałem oczywiście dzięki usłudze Xbox Game Pass, którą mam na PC-cie, bo tam już od jakiegoś czasu mam z powrotem PC-ta. Miałem to kupować na PlayStation, no ale że miałem taką możliwość, to stwierdziłem, że zrobię to po prostu taniej. Nie będę oszukiwał. Aczkolwiek tutaj już bazując na tym, co grałem, no to pudełko też chcę sobie zakupić, tylko czekam aż troszeczkę ceny spadną ze względu na to, że gra okazała się takim sukcesem, no to można było ją kupić poniżej 200 zł, tam było chyba jakieś 160, 170 za pudełko, coś w tym stylu. No ale gra się rozeszła na pniu tak naprawdę, no i był problem później z kupnem, zresztą nawet i nasi znajomi, moi znajomi Benego, na przykład Tomek, Tokul pseudonim na Twitterze, miał problem z kupieniem tej gry, no bo nie było jej dostępnej, a nasi kochani Janusze Biznesu na Twitterze tylko na Elixie, no, robili sobie Eldorado z tą grą, ale to już teraz już do meritum, tak. Dlaczego gra... Czy są pudełka w ogóle jeszcze w sprzedaży, tak dopytam? Znaczy teraz? Są na Media Expert teraz, teraz wracają. Wracają, na MediaMarkt są dostępne, wiem, bo widziałem ostatnio na Twitterze, ktoś wstawiał, bo chciał sobie kupić i był problem. Ale na MediaMarkt, z tego co wiem, no to są. W normalnej cenie? Tak. Tak, to jest 220. Ale na Allegro, no to już widziałem ceny po 260, 280. No, wiadomo, cebulka, nie? Także wiemy, o co chodzi. Ale tak, no tak. Ja ogólnie, jeśli chodzi o samą grę, to zobaczyłem ją na Game Awardsach. Była pierwsza zapowiedź, z tego co pamiętam. Jeśli się nie mylę, to poproszę mnie poprawić w komentarzach. No i ja to zobaczyłem, ten zwiastun. No i mówię, kurwa, naprawdę, to będzie chyba coś. I tyle. Ja nic więcej o tej grze nie sprawdzałem, nic nie czytałem. Podchodziłem do tego, że to, co zobaczyłem, mi wystarczy, a resztę się przekonam już kupując grę. No ostatecznie skończyło się z tym Game Passem i pierwszego dnia, jak gra wyszła, zagrałem tam chwilkę. Na początku było praca, obowiązki i te sprawy. I ja po, no dosłownie, nie wiem, tam 1,5 godziny już byłem w niebo wzięty. To, jak wygląda świat, muzyka, jak jesteś, imersja cała, jak jesteś wprowadzany do tej gry, interakcje z NPC-ami, no jest to poziom naprawdę gry AAA,
albo jak to Ubisoft lubił nazywać swego czasu Quadruple A. Generalnie co jest sukcesem tak naprawdę tej gry? Sukcesem tej gry naprawdę jest taka rzecz, że jest to gra robiona dla samej sztuki robienia gier. Mogę się wtrącić? A nie Przepraszam. dla samych... Tak, no. Śmiało. Bardzo po prostu rozbawiło mnie to odwołanie do Quadruple A Ubisoftu w kontekście tego, że to jest gra robiona przez Francuzów i to ludzi, którzy pracowali wcześniej w Ubisoftie. Tak, dlatego to powiedziałem. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Ale sorry, Dlatego to powiedziałem. dopytam Nie, jeszcze w takim spoko. razie, jeśli był ten temat, a boję się, że mi ucieknie. Gra nie miała na ten moment wydania pudełkowego ze Steelbookiem. Czy miała? Kojarzycie? Była wersja Nie. kolekcjonerska. Znaczy kolekcjonerka jakaś chyba była. Kolekcjonerka była, tam był, jeśli nie mylę, Steelbook, ale to było bardzo ciężko dostępne. Z tego, co mi się kojarzy, nawet jeśli chodzi o Europę, to nie było chyba w ogóle dystrybucji. Ja widziałem sprzedaż na amerykańskich GameSpotach, jest taka strona i jeszcze tam chyba... Jest jeszcze jedna taka strona, nie pamiętam już, amerykańska też, co gry sprzedaje. I generalnie na tych stronach było. I jak ja już zagrałem po premierze, tam 2 dni, jakoś 3 dni, byłem w niebo wzięty tą grą, szukałem tej kolekcjonerki, ale niestety, no, wszystko się wyprzedało na pniu. No, nic nie było dostępne, jeśli chodzi o kolekcjonerki. Żadnej stronie. Byłem w stanie nawet właśnie zamawiać ze Stanów, no bo gra mi się na tyle spodobała, no ale nie dało się tego kupić. Ale tam był Steelbook w tej kolekcjonerce, a z samej takiej wersji, jak przypuśćmy teraz będziemy mieli za tydzień, no prawie tydzień z hakiem dokładnie, premierę Elderlinga, że mogłeś sobie kupić wersję ze samym Steelbookiem, no to tutaj takiej opcji nie było. Właśnie głównie pod tym kątem pytałem, bo jestem, że tak powiem, szczęśliwym posiadaczem Elden Ringa Night Rain w tej wersji ze Steelbookiem. Znaczy, będę szczęśliwym posiadaczem, jak wyślę mi The Expert. No to my tak samo. Tak samo. Ale tak, właśnie na ten moment sobie patrzę, że Expedition 33 w tej chwili na Allegro naszym rodzimym jest dostępne w wersji na PS5 pudełkowe za 260 zł. No tak jak mówiłem, na Allegro 250-280 zł ten przedział. No szkoda. Ja powiem wam, że jak trochę mi się coś na stare lata chyba zmieniło we łbie i zaczynam skupować pudełka i też przede wszystkim steelbooki. Może to trochę wiąże się z tym, że wreszcie mam na to miejsce w swoim mieszkaniu i swój gabinecik malutki, w którym mogę z dala od, że tak powiem, złego czy złowróżebnego wzroku żony składować swoje zbiory. Ale tak, no bardzo chętnie bym przygarnął. No nie jest wykluczone, że może jeszcze jakiś, jak to się mówi, dodruk by zrobili, nie? Biorąc pod uwagę jaką falę, jaka jest fala oni popularności. tego też tak nie wykluczyli, nie? W sensie nic nie powiedzieli o tym, że nie będzie. Znaczy, bo zakładamy na ten moment, że ich przerosła po prostu tak jakby popularność, nie? Ale oni sami to powiedzieli, że przerosła ich podaż, dobrze mówię? Popyt. Popyt ich przerósł i że oni dali post na Twitterze, pamiętam, że by się kontaktować z lokalnymi sklepami dystrybuującymi ich grę i czekać na dostępność, bo po prostu przerosło ich to, jak dużym zainteresowaniem cieszyła się gra. A co przełożyło się na to duże zainteresowanie? No tak jak mówiłem, czyli robienie gry dla samej sztuki robienia gier, a nie dla cyferek w Excelu. Tak, po pierwsze, gra jest robiona na Unrealu 5, naszym kochanym, a wydajnościowo dopasowanie, bo to nie jest otwarty świat, jest to korytarzówka tak naprawdę. Bardziej ona się kojarzy w sumie z tymi swoimi lokacjami z Dark Soulsami 1, 2, 3, że wiecie, macie niby tam namiastkę tak jakiegoś otwartego świata, a naprawdę idziecie korytarzami. I generalnie rzecz biorąc... Ale tam, przerwę ci na sekundkę, tam można się wracać do tych poprzednich lokacji normalnie cały czas? Można, masz szybką podróż. Można. Tak, ale to jest taka korytarzowość wymuszona też trochę, zakładam, narracją. Będę pytał jako laik, bo tak jak mówię, mam ją na swojej, na górze mojej kubki wstydu, bo każdy z nas ma kubkę wstydu, jedni większą, drugą mniejszą, ale tak, bo wydaje mi się, że to porównanie, przynajmniej po tych materiałach, które widziałem i fragmentach, z którymi miałem okazję się zaznajomić, to porównanie do Dark Souls 1.3 może być trochę nietrafione ze względu na to, że w Dark Soulsach jest o dziwo dużo backtrackingu, prawda? Trackingu, no.
Że tam jednak te kolejne przejścia, skróty otwierają dostęp do wcześniejszych, a tutaj idziemy cały czas przed siebie raczej w Expedition, Nie. czy się mylę? Tu też dochodzisz do takiego momentu, że się musisz po prostu cofać. A czy ja wiem, czy musisz? Nie to, że Możesz, musisz, tak? ale masz taką możliwość. Są lokacje, których po prostu nie przejdziesz, bo jest bardzo dużo pobocznych lokacji, których po prostu nie zrobisz na start. Kumam, Gra znaczy po prostu, nie chcę, żeby to moje pytanie z czasem, wynikało wiesz, z niewiedzy, tylko właśnie zaintrygowało mnie to porównanie do Dark Soulsów 1.3. Nie, ale to nie jest tak, że masz, wiesz, cały czas do przodu i nic więcej, nie, możesz się cofać i masz bardzo dużo lokacji, które po prostu, jeżeli chcesz wszystko odkryć, to musisz się cofnąć, bo nie masz możliwości na przykład zrobienia tego na początku, nie? Fajnie. No bo generalnie na przykład jesteś wcześniej w lokacji, idziesz do jakiejś pobocznej i okazuje się, że no generalnie nie nadajesz się jeszcze na tą lokację, powiedzmy. Jesteś za słaby. No tak, no i w części gier możesz to rozwiązać grindem tych samych losowych przeciwników na mapie w pobliżu twojego aktualnego miejsca przebywania, albo właśnie powrotem do jakichś innych lokacji i otwieraniem jakichś ścieżek, które były dla ciebie niedostępne. Stąd właśnie chciałem doprecyzować, jak to jest rozwiązane w Expedition, bo tutaj nie miałem świadomości. No i wiesz, i na przykład miałeś jakąś poboczną lokację we wcześniejszej lokacji, no ale no dałoby się to radę zrobić, tak jak się da radę zrobić SL1 w Dark Soulsach czy Soulsborne'ach ogólnie, tak? Ale zejdzie ci po prostu z tym i musisz być perfekcyjny, nie oszukujmy się. A po prostu pójdziesz do przodu, wylewelujesz tą postać i możesz się wrócić z powrotem i robić dalej po prostu to, co już pominąłeś, bo nie mogłeś sobie, powiedzmy, na dobrym poziomie gry i bez tryhardu, że tak powiem, grania na tej pobocznej lokacji. Więc jest ta możliwość i moim zdaniem to jest bardzo fajne, że gra nie forsuje cię do tego, że po prostu dzida przed siebie, tylko masz tą opcję po prostu, że no nie mogłeś dać rady, okej, poleweluj, przejdź sobie dalej, sprawdź sobie dalsze lokacje, wrócisz się, zrobisz sobie to z powrotem, nie ma problemu, tak? Czyli to jest w sumie korytarzówka, taka trochę nie korytarzówka, możesz się cofać. Tak, taki półotwarty świat w sumie, tak? No w sumie tak, zwłaszcza, że tam jest tak zrobione, to jest nawiązanie do któregoś w ogóle finala. Ja nie chcę teraz Znaczy to jest ogólnie, to nie jest do finala, tylko to jest do tych klasycznych starych JRPG-ów, gdzie masz mapy jako mapy, lokacje złożone, te korytarze i tak dalej, a oprócz tego masz tą jedną taką wielką mapę a la kontynent, gdzie twoja postać jest taka, powiedzmy, miniaturkowa w całym tym świecie. Z góry masz totalny widok, nie? Tak, i masz wrażenie, że ten świat jest ogromny i ty tam biegasz sobie wtedy, wiesz, i tam masz i mopki, i wejścia do różnych lokacji, i jakieś zamknięte przejścia, które z czasem odkrywasz. I to zasadniczo takie masz, nawet od pierwszego finala, nie? Od pierwszego no, ja to najbardziej kojarzę z Bravely wielkiego, otwartego Default, świata, w które grałem na 3D. Mimo, że tam zdarzają się lokacje, gdzie wchodzisz i dosłownie minuta i kończysz, nie? Dosłownie, to są jakiś widok, zbierasz jakąś tam znajdźkę czy coś i to jest koniec, ale wiesz, wychodząc z tego na ten kontynent, masz wrażenie, że ten świat jest naprawdę wielki. To nawet samo to, bo to jest, powiedzmy, taka wielka mapa tego całego świata i to jest naprawdę też w ogóle pięknie zrobione, nie? To jest takie, oddaje... Kurwa, no nie wiem jak to nazwać. Tam jest kozaczek, tak? Z tego co widziałem. No nie, tak, ale ogólnie tak, wielkość świata i tego, co tam się dzieje, tych potworów, to ogólnie, co tam się odwala w tym świecie, to fajnie ten kontynent, właśnie ta wielka mapa to oddaje, nie? W sensie o takie przytłoczenie ci chyba trochę chodzi. W sensie, że my jako... rozmach, znaczy ja nie taki rozmach. Bardziej rozmach, nie przytłoczenie, ale rozmach, tak, dokładnie. Dokładnie. Jeszcze ja chciałbym tutaj do jednej sprawy nawiązać, jeżeli mogę tutaj się wtrącić akurat w imprezkę. Mnie chodzi tutaj o unikalność stylu, który prezentuje właśnie ten Clair Obscur, no bo ludzie tam narzekają od dawna, że mamy te gry jednorodne, tak, że ciągle jest w kółko to samo, że nie ma nic nowego i tak dalej. Generalnie to w sumie mają trochę racji, ale z drugiej strony to też jak wychodzi coś nowego, to z reguły tego nie kupują, więc w sumie sami są trochę winni, ale to już jest temat na inny podcast, że tak powiem. Natomiast tutaj ta gra to jest przykład, jak właśnie coś można zaprojektować całkowicie nowego, nawet pośród ogromnej ilości podobnych gier, no bo to jest RPG w sumie z takimi troszkę innymi mechanikami, tak? Ale no to jest RPG, tak? I no to jest turowy action RPG, ja bym tak powiedział. O. Dokładnie. No i teraz
wydawałoby się, że będzie podobny do innych gier, natomiast on pod względem artystycznym, pod względem też niektórych mechaniki mocno się różni, przede wszystkim pod względem właśnie art style. W większości gier mamy do czynienia z jakimś tam średniowieczem, fantasy, no czasem science fiction i tak dalej. Generalnie bardzo taką właśnie nieużytą, że tak powiem, częścią historii, częścią tych stylów jest na przykład styl z Bloodborne'a, ten wiktoriański. I przede Kocham wszystkim... ten styl. Tak, i to jest w sumie generalnie wszyscy to mają w dupie, tak? Wyszedł ten Bloodborne, mało kto w ogóle w tym coś robi. Ale teraz mamy też drugą nitkę, że tak powiem. Ten styl taki francuski właśnie, który wykorzystuje Clair Obscur. Belle Do Époque. tej pory... Belle Époque. Tak zwane. Belle Époque, dokładnie. Dobrze, że im powiedziałeś, bo w sumie nie wiedziałem nawet, jak on się nazywa, także jestem To teraz... są chyba mądrzejszy. z tego, co, wiesz co, ja też nie jestem specjalistą od historii, ale z tego, co ja to sobie tak łatwo staram się połączyć, to są te czasy wiktoriańskie, tylko po stronie Francuzów, nie Anglików. No tak, ale to masz rację, to jest to Belle Époque, właśnie z Clair Obscur, czyli światłocieniem, czyli granie światłem i cieniem. A to nie jest też trochę To- tak... Skończ myśl, bo ja mam jeszcze jedną w związku z twoim dobra, pytaniem. Znaczy nie, no Już możesz tutaj mówić, ja kończę. już powiedziałem. Czy no, to nie jest już trochę... Chyba, że kończę? mówisz do Daniela. Do Daniela mówiłem, ale to od razu wyartykułuję, bo mi ucieknie. Czy to nie jest trochę tak, że właśnie to Clair Obscur działa na dwóch płaszczyznach? Przede wszystkim tej oprawy audiowizualnej i sięgnięcia po ten styl, który właśnie koresponduje z tym właśnie Belle Époque, o którego się wszyscy nauczyliśmy dzisiaj, ale też z tym, że europejska firma, nomen omen, będąca z Francji, ale mały zespół, sięgnął po gatunek, który no w uproszczeniu nazywamy JRPG-iem. Że tak. nie wychodzą po prostu JRPG, które są nierobione przez Japończyków albo przez kraje przez twórców z krajów azjatyckich. I że to No na i myślę, tych że to obu jest tych jedna z tych płaszczyznach rzeczy, co działa. też zaciekawiła ludzi, że Tak. JRPG robi firma, która nie jest właśnie z Azji. I myślę, że to też swoje robiło, jeśli chodzi o samo zainteresowanie grą, bo jest sporo osób, które lubią RPG i interesowały się JRPG-ami, tymi japońskimi, tak jak sama nazwa mówi nam, ale odbijały się od tych tytułów, bo walka turowa, bo nie wiem, anime dziewczynki, no nie wiem, cokolwiek, tam różne były po prostu tak zwane... Cringe na przykład jeszcze był czasem. No różne były powody. Po No, prostu. Znaczy, no różne były powody po prostu nie tego. mówmy o cringe'u, mówmy o różnicach w kulturze, no bo to, co O, dla nas tak, jest to cringe'em, fakt, jest, no. wiesz, niekoniecznie dla Azjatów i vice versa. No, dokładnie. I myślę, że tu dużą robotę zrobiło właśnie to, że to jest europejskie studio, że tak mała tak naprawdę liczba osób jest głównymi twórcami, bo tam na początku były 33 osoby, jeśli chodzi o same osoby, które odpowiadały za twórczość. Wiadomo, potem doszły te osoby, bo doszedł PR, marketing i te sprawy i ta ekipa się rozszerzyła, no nie oszukujmy się, ale taka bazowa ekipa to były te 30 parę osób, które odpowiadały za tą grę. Zresztą nawet, jeśli się nie mylę, na YouTubie mam materiał, jak ta gra powstawała od 2019 roku, jak się zmieniała. Jest taki materiał, jak coś, to wam potem podlinkuję, to sobie zobaczycie. I po prostu, no widać, że ci ludzie, którzy tworzyli tą grę, no po prostu przykładali się, zależało im na tym, żeby po prostu dostarczyć produkt, który będzie naprawdę fenomenalny i ludzie się nim zachwycą. Druga rzecz, że po prostu, że właśnie, żeby stworzyć coś, co jest stworzone z pasji, tak jak już to wcześniej wspominałem, że nie robimy czegoś, że CEO nasz mówi, musimy zrobić taką grę, musimy wykręcić takie liczby. Nie. Multiplayer Tutaj po live prostu- service tylko. Na przykład. I walk jeszcze, nie? Wiadomo. O! No. Extraction shooter jeszcze. A tutaj mamy tak właśnie, że no widać, że tu jest podejście z pomysłem, I z pewnymi sercem, po prostu- nie? Z sercem, tak, że po prostu oni chcieli stworzyć coś, z czego będą dumni. I to widać po prostu. A tak jak już wcześniej o tym też mówiliśmy, że kupę śmiechu tutaj dodaje fakt, że to są w części byli pracownicy Ubisoftu, No, to jest groteska Który- po prostu. który nas przywiązał ostatnimi laty do tego, że robimy taśmowo gry. Ja osobiście uważam, A- że będziemy szli, bo to jest chyba sztandarowy i koronny przykład gry AA,
która została wypoliszowana do tego stopnia, że jest no, określana, tak jak powiedziałeś, AAA-em czy nawet quadruple-A-em, ale że takich gier będzie więcej, w sensie robi się strasznie mało miejsca na gry AAA, bo gry AAA są coraz droższe i dłuższe w produkcji, to żadna prawda objawiona, tak po prostu jest. I coraz gorsze. Albo będące na podobnym poziomie jednak głód No tak, gracza, to jest wiesz, takie w głód kółko to samo, gracza, który my też poniekąd jako gracze napędzamy, nie? My chcielibyśmy coraz lepiej, coraz więcej, coraz No szybciej, tak, coraz taniej, albo przynajmniej na tym samym poziomie, ale to też jest rozmowa na inny temat, że jednak te gry AA będą dochodzić do głosu i moim zdaniem ten Expedition 33 jest tego świetnym przykładem, że takich gier też chcą grać, znaczy będą chcieli coraz więcej gracze, bo dostarczanie takich gier będzie właśnie szybsze i niekoniecznie podyktowane tabelkami, a podyktowane właśnie wizją artystyczną i pasją, ale podobało mi się to, co Imprezka tutaj zaznaczał na początku, jak o tej grze mało się mówiło. Ja też pamiętam ją z jednego z pierwszych pokazów, gdzie została zaprezentowana i mówię, kurde, walka jak w finalu, w sensie taka trochę action, trochę turowa, to poruszanie się po tej mapie to stosunkowo późno było zaprezentowane, ale no generalnie JRPG pełną gębą, super art style, właśnie to Belle Époque, który nie jest wykorzystywany za często, mówię, wszystko mi tutaj gra i jeśli ta gra będzie dobra, to jest po prostu system seller. I został nim. Tak, ale tylko ja strasznie się dziwię, dlaczego o tej grze do samego momentu premiery było tak cicho. W sensie, no nie wiem, czy wy tak macie, ale tak jak nawet Imprezka mówisz, Znaczy, że ja miałem problem właśnie z tą grą na początku, bo pierwsze pokazy, większość pokazów to było korytarz, postać biegnie, wyskakuje jakiś przeciwnik, i był kawałek walki, po czym było tam przykładowo jakaś tam rozmowa pokazana, po czym była inna lokacja, postać biegnie, wyskakuje ci przeciwnik inny i tak sobie myślę, kurwa, to będzie liniowe, takie totalne, wiesz, po prostu taki rush do przodu i jeszcze walka taka typowa JRPG-owa, mówię, no nie przebije się przez ten tytuł i styl ogólnie gry to mi pasował od samego początku po pokazach i później gdzieś na YouTubie widziałem jeszcze przed premierą, nie wiem, Fighting Cowboya bodajże, on jakiś tam gameplay wrzucał i mówię, no nie, ta eksploracja tych lokacji, nie wiem, to jakaś początkowa ta lokacja w ogóle, bo mówię, Boże, jak to w ogóle wygląda, że to masz, wiesz, te korytarze, no mówię, taki typowy JRPG i nienawidzę tego starszej. Ogólnie JRPG mnie podchodzą, no dla mnie są po prostu nudne, plus większość JRPG-ów takich klasycznych to jest totalnie takich infantylnych, rozjechanych. Nie wiem, gdzieś to tak jak Daniel powiedział, zajeżdża takim cringe'em. No nie mogłem się przebić przez te tytuły. No i sam ten gameplay, że tam... Dobra, niech będzie, że wiesz, atak, czar, potion i czekasz, wiesz. Turbo tu masz jeszcze znowu w tej walce... Tak, i turbo, Znaczy, Ultimate. mi tam zagrały te dwa elementy, jak zobaczyłem, że to jest, sprzedali mi tą grę walką w stylu Persony, czy Finali i zobaczyłem, że robi to właśnie nieznane studio, które nie jest azjatyckim studiem, i mówię, to jest szansa, że ta gra będzie krótsza, w sensie to nie będzie grinder na 150 godzin. No mi zeszło 26 godzin i ja też... No to o czym my tu mówimy? To w wczuty normalnym fabułę. JRPG byś nawet prologu nie zrobił. No tak, ja wiem, bo ja grałem i w Finala 7 i w tego... Nie grajcie w Xenoblade'a. 16 też grałem, więc mniej więcej wiem, o co ci chodzi, a tutaj jest zupełnie inaczej, nie? Zresztą, tak jak mówię, ja się bardzo też nie skupiałem na lokacjach pobocznych, bo byłem Właśnie, tak... ja mam aktualnie koło 30 godzin i jestem, no powiedzmy, przed końcem gry, ale mam ponad 30 już. Ale mam praktycznie wszystkie poboczne, do których tylko mogłem dojść, nawet jak miałem na czerwono, że nie właź tam, to wchodziłem i potrafiłem półtorej godziny bossa bić. To jest spaczenie sołsiarza. Tak, to jest spaczenie sołsiarza, ale to masz, wiesz, to masz bicie na zasadzie, musisz robić wszystko perfekcyjnie, bo jak nie zrobisz jednego uniku albo pary, to jesteś one-hitowany i do widzenia, nie? Więc no to jak półtorej mówiłem o tym, godziny że można tam wrócić, siedzisz, żeby się wylewelować. Tak. No ale ja nie chciałem wracać. To ja bym jeszcze chętnie robić posłuchał o razu. tym od was, jako ludzi, którzy no już są przy końcu albo skończyli, tak?
Jak w ogóle wypadł ten pomysł dodania czegoś od siebie, mam tu na myśli właśnie tego aktywnego parowania i tam jest chyba celowanie jeszcze, tak? Aktywne? Do tej stricte celowanie polowej jest, walki. ale ja tu taki kijek trochę wsadzę w mrowisko odnośnie tych mechanik, bo to nie jest pierwsza gra, która to dodała i nie wiem, Kijek Prawdy bodajże, Sąd Park, to była pierwsza taka gra, jak pamiętam właśnie, tam miałeś podobne walki na tej samej zasadzie. A dlatego miałeś- wsadzasz Było dlatego- chyba coś wcześniej, dlatego wsadzasz ale masz kijek. rację, tam Dlatego było. wsadzasz kijek, okej. Kijek prawdy wsadził. Już Tak, rozumiem. dlatego kijek prawdy. Nie, ale ogólnie tu się bardzo dobrze sprawdzają Nie, te znaczy wiecie, to jest ta mechaniki. sama Jedynie kłótnia jak o to, która gra wynalazła, a która rozpromowała osłony, tak jak w Gearsach Nie, no mamy osłony i tak, bullet tylko time, wiesz, jeżeli, no mówię, ja od klasycznych takich tych JRPG-ów się odbijam przez właśnie na przykład walkę, to no tu nie czuję, nie wiem, niechęci, zmęczenia do tej walki. No, bardzo mi siedzi ten system, tym bardziej, że on jest bardzo satysfakcjonujący. Jeżeli go wyłapiesz, te parowania, uniki w odpowiednich momentach, to tam dosłownie trzepiesz takie kombosy w pewnym momencie, Skillowy jest, znaczy się. że tak, no jest skillowy i daje satysfakcję. Jedynie z czym mam problem w walce, często nowi przeciwnicy, w sensie ataki ich. Nie możesz rozszyfrować. To czasami próbujesz na dźwięk złapać, czasami, nie wiem, patrzysz na animacje i po prostu oni mają przeciągane te ataki, albo robią jakieś dziwne animacje i ty myślisz, że on uderzy, a on się zaczyna kręcić, nagle ty robisz unik, wracasz i wtedy dostajesz w papę, nie? A to nie jest Takie- trochę tak jak z Soulsami, że też do każdego Tak. bossa musisz chociaż raz podejść, żeby wiedzieć, Znaczy, jak mam no, moveset? no niby tak, ale wiesz, tu cię potrafią, wiesz, zone-hitować i no nie wiem, tak gdzieś No dobra, ta ale samo rozwiązanie, dodanie czegoś do, nie chcę powiedzieć No tak, skostniałego, no to ale jest, takiego wiesz. już ogranego typu turowych meczu, walk, to jest bardzo na plus, czy po prostu okej, czy w ogóle byście na przykład... Nie, to jest Nie, no dużo to na jest- plus. To jest bardzo na plus. Plus jeszcze ten cały system tych powiedzmy perków, te Picto i te drugie Luminy. JJ, jak to Luminy, no. Gdzie na przykład zdobywasz Picto, to jest taki perk ze Pasywka stałymi taka. bonusami. Pasywka, tak. Znaczy pasywka perk, ale ze stałymi jeszcze do tego bonusami do twojej postaci, ale Tak, no. jak szybko wygrasz ci te 4 sprawy. walki, tak, ale jak wygrasz 4 walki, to tak jakby on ci wchodzi, sama właściwość tego perka, możesz ją wrzucić na każdą postać za ileś tam punktów i można robić takie chore buildy No. przez to. Naprawdę, można się, co walkę możesz sobie zmieniać, bo tam nie masz limitu, znaczy ograniczony jesteś jakąś tam ilością punktów, te punkty zdobywasz w świecie, za walki i tak dalej, bardzo szybko można sobie tego nagromadzić od cholery. Zwłaszcza jak zwiedzasz poboczne lokacje. Mhm. Co do odblokowywania tych luminów, to tak samo właśnie. Tam wystarczy 4 walki wygrać z założonym Picto i automatycznie ci to wskakuje na odblokowane i możesz każdej postaci przypisać ten sam. To nie jest tak, że na przykład dany na jedną postać wchodzi, tylko normalnie na 4 postaciach możesz sobie na przykład to samo, na 3 postaciach to samo ustawić. I to daje taką zabawę. Był taki moment, że ja grałem postaciami, które miały non-stop 1 HP i one-hitowałem wszystko. Dosłownie, one-hitowałem wszystko. I później, bo tam wchodzi damage cap, co nie wiem dlaczego to wymyślili, no ale dobra, przemilczę. To jest chory pomysł, że musisz znaleźć jakiś tam przedmiot, żeby damage capa zdjąć. No, fabularnie musisz Bo- dojść do pewnego momentu. No bo przez to po prostu niektóre walki, no musiałem się męczyć, bo boss miał tyle życia, że stałem tam godzinę i go tłukłem, non-stop mu zadawałem maksymalny aktualnie mój damage i nie mogłem nic przez to zrobić, no bo to, Może to brakło mówię, godzinę czasu, stać i może bić, to po brakło prostu... czasu na zoptymalizowanie po prostu konkretnych buildów i nie chcieliby, żeby A część graczy możliwe. kończyła po 13 Możliwe, godzinach grę tym- na przykład, nie? Czy No, po 10. tym bardziej, że naprawdę możesz sobie rozwinąć postać, no nie wiem, swobodnym strzałem możesz podpalić chłopa, na drugim sobie ustawiasz ziomku, że jak ktoś jest podpalony, to zadajesz mu tam 25 obrażeń więcej, do tego się leczysz i jeszcze dostajesz punkty akcji i człowieku, i to jest w pewnym momencie takie combo, że zabijasz Pozamiatane. jednego chłopa
i wszystkimi robisz zaraz ulty i wszystko ci z mapy znika, w sensie wszyscy przeciwnicy, nie? To jest, No, generalnie dobry builder zrobi z tej gry po prostu rzeźnię i to jest Tak, fakt. no. No, jak ktoś umie kombinować i rozczytywać te wszystkie rzeczy, bo tych pik to naprawdę idzie zebrać od tego jest groma. od cholery, Po prostu no. Tego jest multum. od Tam cholery. są kombinacje totalne, w sensie, no możesz robić naprawdę tych kombinacji no ile ci tam jest potrzebne tak naprawdę. Możesz sobie zrobić, nie wiem, jakieś na żywioły, na po prostu jedna postać ma tak zwane karty, które ci tam budują damage. No jest dużo tego, naprawdę jest multum i dla każdego coś dobrego, bym tak powiedział. O. Coraz więcej Dobra, mi robicie panowie, ochoty, musimy żeby... się Dobra, troszeczkę ja spiąć, jeszcze, bo już widzę temacik, dobra, że jest tak, żywy. tak. Dlatego No, poszedł, chciałbym ale tutaj... momencik jeszcze. No, Daj mnie jeszcze moment. Dawaj. Mnie w ogóle najbardziej właśnie czym urzekła ta gra, to cały ten styl artystyczny, ale ogólnie klimat, zaraz będzie kurwa klimaci. Klimacik. Fabularnie ta cała otoczka, w sensie to jest bardzo dojrzały tytuł i emocjonalny, jeżeli chodzi o, wiesz, o fabułę. To naprawdę to jest... Jakie tam twisty są w ogóle, to nie, postacie świetnie napisane, świetne dialogi i no, zazwyczaj jest poważnie, dosyć mocno poważnie, ale zdarzają się jakieś tam śmieszne momenty i nie są na siłę, wiesz, nigdzie wplecione. Muzyka, ta gra, o Jezus, muzyką, no to no niższy, po prostu niższy. Każda lokacja, każda walka, no świetne. I druga sprawa, znaczy kolejna sprawa Nie. odnosi się eksploracji, Nie, że Benny. gra bardzo zachęca do eksploracji, bo znajdujesz na przykład dzienniki tych poprzednich ekspedycji i bardzo ci to rozbudowywuje, wiesz, fabularnie, co tam się dzieje i dowiadujesz się, o co tam tak naprawdę chodzi, nie? Dobra, już Benny. No i już, w sumie bo za tyle, dużo. także no okej, także Czyli jest, co, ja no, tylko- Czekamy na Expedition Tip-top. 34? O, Myślicie, na pewno. że- Czy to bardziej że w sensie- 32? W sensie, że... No, ale 32 bardziej, ale druga rzecz bardziej bym myślał o DLC. Kwestia jest taka, że mamy 2 zakończenia. Jedno zakończenie kończy grę tak naprawdę, a drugie zakończenie daje opcję popisu do DLC. Ja wybrałem to drugie zakończenie z opcją popisu do DLC. Część osób, z którymi gadałem, wybrała opcję bez opcji do DLC. Ale jedno zakończenie daje opcję do DLC i no ciekawi mnie. Ogólnie nic nie powiedzieli o DLC w sensie twórcy, ale myślę, że może coś przykombinują. Dobra. Ogólnie A no 10 jeszcze na takie, 10. 10 na 10. Mi udało U nas grę się, też. mi udało grę się kupić na premierę w sklepie na PS5 jeszcze bez problemu, a wiem, że na następny dzień już nigdzie nie można było jej dostać, także przyfarciło mi się. Ja tylko dodam na koniec, że u nas też gra otrzymała 10 na 10, czyli maksymalną notę, którą uzyskuje no bardzo mało gier, także tutaj możemy wszyscy chyba gorąco polecić. Nawet Piotrek, który nie grał tutaj, jest zafascynowany też tym tytułem, bo ty nie grałeś, Piotrek, w to Nie, rozumiem? no właśnie chciałem powiedzieć, że gadam z wami i coraz bardziej mam taką ochotę, żeby zaraz po nagraniu sobie usiąść. Znaczy nawet mam ją zainstalowaną na konsoli. Tylko Ale to już blisko jesteś, słuchaj, blisko Wiem, wsiąknięcia wiem, jesteś, tylko tylko- weź se urlop od razu. Ale wszystko wbrew sobie bym zrobił. Odpalić prolog. Wszystko I wbrew sobie bym i zrobił, bo prolog mam dużo skończyć. pracy jutro i mam rozgrzebanego Duma, o którym teraz będziemy gadać, więc... Tak, za chwilkę będziemy o nim rozmawiać. Dobra, skończmy temat tego Clair Obscura, bo ja wiem, że gra jest świetna, ale my tu już pół godziny rozmawiamy o tym Clair Obscurze. Nie no, wszystko generalnie już o tej grze można by sam dowiedzieliśmy. osobny podcast zrobić tak Tak, naprawdę. Tak, to by o można mechanikach, było skleić. o tym, Pracę o magisterską. artyzmie, o wszystko. No generalnie gra Doktorat jest można by po prostu walnąć. kompletna, a co się aktualnie nie zdarza często. No nie oszukujmy się. I to mówię, stop, przechodzimy do kolejnego tematu. Następna Dobrze. sprawa, to jest, tak mamo, następna sprawa, to jest kwestia Grand Theft Auto 6. No wiadomo, na to GTA tam można psioczyć, tak? Szczególnie w sumie psioczą na to GTA PC-towi gracze, którzy tam wiedzą, że sobie trochę na tą grę poczekają, hehe. Ale no... A potem i Ale tak ją no jak- kupią 4 razy, jak my wszyscy. Dokładnie. Ale jak Rockstar wrzuca jakiś tam trailer na YouTube, to wszyscy nagle zapominają o tym, że psioczyli i od razu lecą Analiza na YouTube to każdej, oglądać. tak, Tak, i każdy analiza jest każdej wpatrzony. klatki. Dokładnie, analiza każdej klatki. I w sumie o analizie każdej klatki teraz będzie temat, bo internauci wypatrzyli na udostępnionych screenach z tego trailera,
że w GTA 6 podobno są dzieci. Tam nie widać tego dokładnie wyraźnie, ale widać, że niby siedzi tam jakiś gówniak. Dzieci generalnie nie dodaje się do gier z obawy przed nadużyciami graczy, no bo wiecie, jacy są gracze. Rockstar jednak Pomysłowi. Pomysłowi, dokładnie. No, wiesz, swoich nie mogę pierdolnąć, to chociaż wirtualne mogę, nie? No, trzasnąć zawsze, wiesz. Będę mógł. No, dlatego się nie dodaje takich rzeczy. I słuchajcie, teraz pytanie, czy jak Rockstar miałby jednak zamiar dodać te gówniaki do tego GTA 6, to jakby to wpłynęło na grę? Tutaj może ja zacznę akurat od siebie. Ja tutaj powiem, że te gimbusy w tych grach już od dawna ich w sumie nie było. O ile pamiętam, chyba miały być kiedyś dawno w Morrowindzie i chyba to wycięli. Dopiero później był jakiś mod, który to dodawał, także w sumie to jest temat od X czasu, że tych dzieci nie ma. Dlaczego ich nie ma? No to sobie powiedzieliśmy, dlatego żeby ich, nie wiem, nie zabijać, nie robić se z nich jaj i tak dalej. No bo potem to trafia do internetu, robi się przypał, trzeba moderować tam jakieś, a wiadomo, ludzie mają różne porąbane pomysły, nawet takie, których w ogóle nie chcielibyśmy oglądać, w ogóle najlepiej o nich nie wspominajmy. I teraz ktoś mógłby powiedzieć, no że w sumie rób ta co chce ta, tak? No ale teraz zauważcie, że na przykład Rockstar dodał do gry sporo swobody, jeżeli chodzi o Red Dead Redemption 2. No i tam była ta feministka, która się pruła na tym placu, tam w tym mieście, pamiętacie to? No Tak. i ktoś tam od razu wpadł na pomysł, żeby tą feministkę wrzucić na konia, związać ją i dać krokodylowi do żarcia. No i zrobił Tak się... zrobiłem. I zrobił się straszny młyn. No i teraz zauważcie, że gdyby w tej grze były dzieci i zrobić coś takiego z dziećmi, to byłby dopiero młyn. Dlatego właśnie nie dodaje się tych dzieci do gier. No i teraz myślę, że gdyby Rockstar jednak chciał te gówniaki wsadzić do tej gry, no to w grze rodzaju GTA to byłoby bardzo, że tak powiem, odważne, no bo tam zaraz by latały wszędzie jakieś filmiki z tymi dziećmi, jak latają po To maskach. to nie No, będzie półśrodków. nie Jeżeli oni będzie dodadzą półśrodków, i dokładnie. Rockstar, to nie będziesz miał na zasadzie, że nagle masz, wiesz, dzieciaka na ulicy i mierzysz do niego i nie możesz nic zrobić, bo Czarneka gra ci nie zabrania. wolno. No, wiesz, nie, tu myślę, że jeżeli już się zdecydują, no to będzie Na to pełnej. działać jak z każdym innym NPC-em, To znaczy, także słuchajcie, wiesz, moim co zdaniem będzie. zapominamy możliwe, że o dwóch rzeczach. Rockstar jakkolwiek by nie był rockstarem, czyli no, gwiazdami rocka idącymi pod prąd i komentującymi szeroko rzeczywistość, na czym też wypłynęły poszczególne części GTA, no bo każda komentuje na swój sposób czasy, w których wychodzi, albo czasy wcześniejsze. Często satyrycznie też, nie? Satyrycznie, zazwyczaj satyrycznie. Mhm. Zazwyczaj, To pamiętajmy, że dzieciaki pojawiały się w GTA 5 chociażby, bo Vice City Stories też. dwójka potomstwa, chłopak i dziewczyna, nie pomnę teraz imion, ale Michael miał przecież dwoje dzieci, jeden z głównych bohaterów GTA 5. No tak, Jeśli w GTA 6 twórcy zdecydują się faktycznie, albo zdecydowali się już na tym etapie, bo w tym momencie już chyba możemy mówić o czasie przeszłym, bo zakładam, a przynajmniej trzymam kciuki, że ta gra jest już tylko poliszowana i ta premiera się nie zmieni, Oby. to one będą miały jakiś cel i uzasadnienie fabularne. W sensie nie wyobrażam sobie dzieci i nie widzę też sensu. Znaczy, wiesz co, tu może być też trochę inaczej, bo w piątce miałeś Trevora, typowego pojeba, no bo Michael i Franklin, no to wiadomo, powiedzmy tam w miarę byli normalni. Ale tu znowu będziesz miał, no nie wiem, przynajmniej tak to wygląda ze zwiastunów, dwie takie, powiedzmy, psychicznie normalne osoby, No nie nieodpalone. zgodzę się, bo... I o ile dzieci się pojawią na zasadzie, że będziesz mógł je przejechać, to myślę, że mogliby na przykład wprowadzić coś takiego, że strzelać już byś nie mógł, no ale jak potrącisz, no wypadki się zdarzają. Znaczy, Wiesz, o co chodzi? jedyna potrzeba, znaczy ja nie widzę absolutnie potrzeby dodawania dzieci do GTA. W sensie Ja też nie. dla mnie realizm tego świata nie skorzysta na tym, że będą dzieci chodzić po ulicach. A nie Ale zapominać. też może nie stracił. Kontrowersja może to będzie po prostu. czy Wiesz, to nie stracił, lubią no na kontrowersjach tak, no. jechać. Nie? No tak, tylko zauważcie, że Rockstar troszeczkę gra już chyba sam ze sobą oczywiście, ale w innej lidze kontrowersji. To jest właśnie to metakomentowanie rzeczywistości, metakomentowanie Tak, to są tak polityki, jak ten pierwszy zwiastun. metakomentowanie Tak. wielkich korporacji. To nie jest głupia zabawa w szokowanie i głupia zabawa właśnie w
No, brakuje mi słowa, ale no to nie ma być drugi Postal, to nie ma być hatred, tak, polskie. To oni trochę działają i sami sobie wypracowali ten poziom, na którym chcą przekazać jakiś swój styl i to, jak oni widzą świat i komentują tą rzeczywistość. Dlatego moim zdaniem te dzieci na ulicach ani nic nie wniosą, ani nic nie zabiorą realizmowi tego świata, a jeśli się pojawią, to tylko w dedykowanych momentach narracyjnych, wymuszonych fabułą, tak jak to chociażby było w GTA 5. Przypomina mi się jedna misja, gdzie tego syna uprowadzili Michaelowi i my musieliśmy... Tak. No, musieliśmy go jakoś tam odzyskiwać. Więc, a abstrahując od tego, że mamy dwójkę, czy zakładamy, że to będzie dwójka bohaterów jakkolwiek mniej popieprzonych niż Trevor, no to pamiętajcie, że w tak zwanym free roamie to nie mówimy o psychice narracyjnej, psychice bohaterów, tylko mówimy o tym, co właśnie robią gracze i co ląduje w internecie. Znaczy tak, tylko wiesz, blokada twoich działań mogłaby być podyktowana tym, że no postać mimo, no jest jakoś stworzona i moralnie gdzieś tam ma jakieś ale hamulce, nie wyobrażam sobie, żeby Rockstar dodawał coś, żeby ci blokować ekranem, No splash właśnie, screenem żeby na ci coś zasadzie nie blokować. możesz tego zrobić. Czyli Nie, tak, nie. no To byłby przypał mnie dla tej firmy, no. Znaczy w sensie wiadomo. to nie jest styl, w jakim oni tworzą i w jakim próbują coś... Mi to Tito, wiesz, czy będą, czy nie będą, nie wiem, nie mam potrzeby i nigdy nie miałem, żeby na przykład w grze wirtualnie rozjeżdżać dzieci. To nie wiem, co trzeba mieć we łbie, ale nie, no mówię, dla mnie to bez różnicy, czy będą, czy nie będą. Już zostajmy nic z tym przy nie będę- osiągnięciach wiesz. pod tytułem zwiąż zakonnicę na torach, umieść i daj Tak. im przejechać pociągowi z Tak, pierwszego i ewentualnie krokodyla. później- Albo do krokodyla. No. A krokodyle będą. W ten sposób. Znaczy, krokodyle czy aligatory? Bo to w sumie jest taka odwieczne Chyba odwieczne aligatory pytanie. tam Ale są. No, chyba ja się nie aligatory, tam to chyba aligatory. Ale tak. no. To Miami, Floryda, to bardziej aligatory. No, Chyba to tak. aligatory. To, że Miami, Floryda, to wiem, tylko nigdy nie byłem i w sumie nie wiem, czy to są prawdziwe aligatory, czy to są prawdziwe krokodyle. To w takim razie Generalnie krokodyle są one się afrykańskie. różnią rozmiarem, nie? W sensie Okej. krokodyl jest mniejszy, a aligator jest potężniejszą. No tak, a jak potężniejszym jest zwierzęciem. coś amerykańskie, to musi być duże i z rozmachem. To wiem. Oczywiście. Żeby tą Zgadza feministkę się. zjadł, jakby był krokodyl, to by nie A zjadł. ja w ogóle jeszcze przy tym GTA, bo słyszałem w ogóle jakieś takie plotki, że. Bo tak, wiemy, że to będzie Vice City, nie? Mhm. No tak, tak. W sumie, ale coś widziałem, że to nie będzie tylko Vice City, ale będziemy mieli też Los Santos, że fabularnie to się niby ma toczyć w taki sposób, że będziemy skakać między tymi lokacjami i ciekawi mnie to w A jest sumie, możliwość, że czy to widziałeś po rzeczywiście- prostu porównanie map nałożonych na siebie jedna obok drugiej? Bo była... Widziałem to też, ale widziałem też różne takie spekulacje, to wiesz, to są bardziej plotki, o czym to mówię, nie? To ja nie mówię, że to jest to, co ma być, tylko, że widziałem takie spekulacje różnych osób po prostu Ja nie wiem, na Twitterze. ja czy na razie się nie ale zagłębiam w ciekawi ogóle w mnie te to plotki. po prostu, nie? Bo wiecie, bo po prostu mamy, jakbyśmy mieli takie dwie lokacje, to moim zdaniem to jest duży plus, nie? Jak mam, Wiesz co, jak mam to się- głosować, to nie ma to absolutnie sensu, bo uważam, że region Vice City będzie w szóstce na tyle rozbudowany, że no, zobaczcie, jak było z Los Santos w piątce, które było właśnie miastem jednym Los Santos i terenami dookoła, które było wielkościowo większe niż całe San Andreas, właśnie w San Andreas. Tak tutaj nie czuję potrzeby, bo wydaje mi się, że oni na tyle są w stanie to zapełnić, że po co ja mam wracać do Los Santos, które znam, jeśli chcę dostać czegoś nowego. Wiecie Znaczy, co, ja wiem tutaj... o co ci chodzi, tylko czekaj, kwestia jest Imprezka, taka, że chciałem mogą jedną to rzecz fabularnie powiedzieć, tak wiesz? ciągnąć, nie? Znaczy wiesz, Ja mogą, chciałem ale to jedną nic rzecz nie... tutaj dodać Jasne. odnośnie tego, co powiedział Imprezka, bo tutaj sorry, że wam się wtrącę, bo wy dyskutujecie o tym, że były dwie odrębne mapy, natomiast nie wiem, czy pamiętacie, że w San Andreas była taka misja, że my Dokładnie leciliśmy do Liberty tego City. chciałem, do dokładnie do Liberty tego chciałem City. się Tak. odwołać. No. I to rzeczywiście może być taka misja, ale to będzie tylko jakiś malutki kawałeczek mapy, taki dla klimatu, żeby było coś innego, tak? Żeby nie było coś jakiś smaczek fajny, tak? Niekoniecznie musi być to cała mapa, to może być taka po prostu No, misja. tym bardziej, jak San że Andreas. biorąc pod uwagę, jak Rockstar konstruuje swoje światy, że no każdy biom, nazwijmy go, jest odrębną wyspą, więc zawsze otoczony wodą dookoła,
to ciężko by było połączyć nawet takie mapy. Więc jasne, jako rozwiązanie fabularne na 1, 2, 3, czy nawet cały chain misji spoko. Nie mam problemu, żebym poleciał sobie do Los Santos albo nawet właśnie do Liberty City. Porobiłbym tam trochę misji, czy jakichś tam porachunków, znaczy wziął udział w jakichś tam porachunkach. Tak nie widzę z punktu widzenia mechaniki i gameplayu ani sensownego rozwiązania, ani nawet takiej potrzeby, żeby mieć swobodny dostęp pomiędzy tymi lokacjami, bo mówię, musiałoby być tu okraszone albo loadingiem, albo jakimś uzasadnieniem, no właśnie, fabularnym, bo weźmy pod uwagę, tak jak mówię, że każdy ten biom, każde to miasto jest zawsze wyspą w świecie Rockstara. No tak, to racja, to fakt. To racja. No zobaczymy, jak to będzie. Widziałem, bo że w sumie- ludzie się boją wielkości mapy, bo tam no, z tych przecieków to ma być większe w sumie od wszystkiego. Niech się boją. No, największe ze Stało i wszystkich. Niech się nawet- boją. Dzisiaj się boimy mapy, Ale- jutro się będziemy bali ceny. Tak, wiadomo. No to cena to swoją O, drogą, cena to ale będzie na pewno, to już ja osobny myślę, temat. że akurat w przypadku no, Rockstara to nie ma się czego bać, bo to widać na przykład po Red Dead 2, jak tam świat został wypełniony różnymi takimi nieoczekiwanymi w sumie jakimiś tam misjami pobocznymi i wiesz, jedziesz totalnym pustkowiem i potrafisz natrafić na coś, jakieś tam, czy zadanie poboczne, czy jakąś tam historyjkę, wiesz. No ja obstawiam, że to będzie tak wypchane treścią, easter eggami, że tam ludzie to będą się spuszczać rok czasu nad tym, żeby wszystko poznajdywać. No możliwe, I natomiast... dzisiaj jest strach, a będzie jak zawsze. Myślę, że jednak są czasami pewne minusy tych gier Rockstara, no bo w Red Dead Redemption 2, co by tu dużo nie mówić, prolog jest trochę spieprzony, bo jest za długi i za nudny. O, już nie. Także... No naprawdę, tak uważam, że ten prolog jest spierniczony. A nie w Red Dead 2. nie uważasz, że gry z serii GTA i ogólnie gry Rockstara to są gry, w które się gra, a nie które się przechodzi? Możemy sobie, no wiesz, nawet to popatrzeć... bardzo dobrze, Dobrze bardzo dobrze powiedziane. powiedziane. Wiesz, No, zajebiście powiedziane. Zobacz, ile ludzi Znaczy, wiesz, mnie gra w online. osobiście Mnie to- online odrzuca. W sensie, Mnie też, ja nie mówię, że znoszę ogólnie, online'a, tylko tak? w GTA, nie? Byłem zajarany na etapie 360, na etapie premiery GTA 5 na 360 i na PS3, tylko wtedy online'a nie było na premierę. Potem przy okazji wprowadzenia online'a i pierwszych napadów pograłem sobie trochę, ale ja absolutnie też nie hejtuję tych ludzi, którzy żyją tym GTA RP, czy w ogóle online'em, a nie sięgnęli nigdy po fabułę. Po prostu mi chodzi o to, że dzisiaj nie rozpatrywałbym GTA, tego singlowego GTA jako tego main course, jako tego dania, nie? Bo myślę, że większość ludzi sięgnie po to właśnie, żeby dostać to GTA Multiplayer 2.0. W sensie... To mnie martwi w sumie, bo tam- ja tam liczę ma być właśnie też na multi? singlowe raczej doświadczenie. tak? Nie, no ja- Znaczy ja nie wiem, nie dostaliśmy potwierdzenia, ale nie spodziewam się, żeby ta gra wyszła bez multi, albo bez Też szybkiej, myślę, że albo bez bez informacji o szybkim Zwłaszcza multi w ile oni niedalekiej hajsu przyszłości. robią na piątce, nie? Właśnie chodzi o to, No że oni właśnie. bardzo dużo pieniędzy zarabiają na tym online w piątce, nie? To nie bez powodu jest tyle lat ciągnięte, tak? No to Znaczy, mnie boli strasznie. Uważam, że dzisiaj krzyczenie, znaczy złorzeczenie Rockstarowi, że będzie fokusował się na multi, to już jest tak naprawdę krzyczenie na chmury, bo tego kursu już nie zmienimy, w sensie to już jest raczej pewne, tam gdzieś w ich strukturach wewnętrznych i tam są nastawione przyszłe zyski i pieniądze, takie jest moje spostrzeżenie, No bo ludzie lubią rywalizację i takie są ale fakty. nadal uważam, że to nie jest tak, że singiel do GTA 6 będzie takimi popłuczynami na zasadzie, dobra, tu macie singla taką wydmuszką, ale idźcie wydawać pieniądze w multi. Nie, no bo do tej pory, znaczy jedyne za co mam Czy DLC złe skasowali na Rockstarowi, przykład tak, singlowe, to jest No. jedyne złe za co mam Rockstarowi, że nie doczekaliśmy się dodatków do 5, bo ja bardzo lubiłem dodatki do 4. też. Ale no rynek i czasy się zmieniają. Jeśli wiecie, No, jest tak, no, że ale- prawdopodobnie no, zagramy jeszcze w poszli GTA 7, mocno, a w 8 możliwe, że się już żaden z nas nie doczeka przy tym przecież, przy tym tempie tak wydawania. tak jak multi w piątce to było rozwijane, no i tam na przykład z Franklinem miałeś motywy ze studiem, tam w ogóle poszły takie kooperacje, ja nie wiem, czy widzieliście tam The Contract, ten taki, nie wiem, dodatek powiedzmy, multika, co oni zgarnęli doktora Dre. Tak, było. No. I tam masz kilkanaście misji wokół niego. Chłopie, on zrobił tam soundtrack
nie wiem, tam 7 bodajże piosenek i tam i Eminem, i Busta Rhymes i tam w ogóle to niewiarygodne, ile oni na to musieli w ogóle hajsu przeznaczyć, żeby namówić gościa Mają takiego, kasę. żeby nie dość, że nagrał, ale to jeszcze wziął udział, bo tam wiesz, on normalnie występuje, nie? To jest, jak ja multi ograłem, żeby zobaczyć ten dodatek w sumie, bo ja to multi też się tam nie mogłem odnaleźć i Znaczy, no z właśnie, jednej strony, krzycząc na wiesz, to multi, zarabiają. to też... No. Z jednej strony oni zarabiają, ale z drugiej strony też inwestują i to mocno, żeby wiesz, zachęcić ludzi, no żeby tam grać, tylko że no właśnie, to jest kosztem singlowego na przykład DLC, tak? No ale właśnie sam No to powiedziałeś, mnie bo teraz strasznie do tego bolało. chcę się odwołać. Czy to nie jest też tak, że te historie w GTA Online możesz sobie zrobić niejako singlowo? Nie. Tego to musi, raczej w sensie chodzi ci o to, że na przykład wbijasz na sesję i bez innych graczy? Tak, możesz sobie to zrobić, no ale dalej jesteś tak jakby odcięty, No musisz bo być tam masz online swoją mimo wszystko. postać. Znaczy nie, no już No tak, no abstrahując masz od tam tego, swoją- czy dzisiaj jesteśmy online, tak, czy chcemy, czy nie chcemy. Jesteśmy online. Czy możesz sobie zagrać w tą zawartość z multiplayera jako stricte doświadczenie singlowe? No bo jeśli tak, No tak, No to tak, możesz, no. nie musisz z nikim tego grać. No, możesz śmiało sam Tam grać i warunek sobie jest zrobić taki, że wszystkie te musisz, zadania. że musisz zarobić tylko kasę, żeby mieć tam na przykład na studio i dalej już sobie lecisz normalnie, wiesz. no to zawsze to jest jakieś wyjście moim Po- zdaniem. bo... Tą fabułkę wyłączasz się z sesji, po prostu robisz sobie prywatną Bo i możesz jedziesz sam sobie dla siebie nie? sesję odpalić online, nie? Że tylko ty tam będziesz na tym bo serwerze. dlatego uważam, że tego kursu już nie zmienimy i tego nastawienia na online, bo to zarobiło za dużo pieniędzy i zarobi za dużo pieniędzy w przyszłości. Ale dopóki będzie możliwość, że ja sobie singlowo sam mogę ograć to, co możliwe, że faktycznie było przygotowywane jako singlowy dodatek, ale po prostu będzie wymagało ode mnie, że się podłączę do neta, spoko. Jeśli to będzie warte właśnie mojego czasu, jeśli ta fabuła będzie angażująca, jeśli te postacie poboczne i te wątki dodatkowe dadzą mi taki feeling jak przy ogrywaniu DLC-ków, spoko. Rozważę ogranie tego w GTA Online 2.0, jak to lubię teraz nazywać. No i chyba wszyscy takie podejście będą No, mieć. A propos GTA, to widzieliście, że tam przecieki odnośnie remastera 4? Tak, Coś tam no, jakąś już super parę duper edycję. No, Ale także no, mam niestety nadzieję, bo niepotwierdzone, 4 tak. uwielbiałem. No nie potwierdzone, ale mam nadzieję. I to Max jeśli- Payne na też mam trójkę mam nadzieję. nadzieję, że też Niepotwierdzone, wydadzą. ale jeszcze jeśli ma się to wydarzyć, to chyba nawet przed premierą 6, bo to Tak, mówiło... bo- Tak, to w Przenieśli tym, tak, w tym no w roku. tym roku nie? ma być jeszcze, no. To by była Spekuluje się, że oni No dobra, przenieśli dobra, specjalnie dobra, premierę pany. tego, żeby wrzucić właśnie remaster. No ale to. Jeśli tak to jak się mówię, wydarzy, to doczekamy jednej ważnej rzeczy z perspektywy polskiego gracza. Po raz pierwszy będzie oficjalne polskie tłumaczenie GTA 4, Oby. bo No. nigdy się nie doczekało. Oby. Bo no tak samo jak mieliśmy w trylogii, nie? Po raz pierwszy Vice City i trójka były po Mhm. polsku. No, Tak, no. fajnie Bo tak, było. to tylko do San Andreas, to tylko, bo San Andreas też tylko spolszczenia mogliśmy mieć. Ale To też nie było po San Andreas dostało po czasie oficjalne spolszczenie Cenegi. Dostało po czasie. A, no Dostało. tak, było później polskie Ale na pudełko, konsolach chyba nie zapomniałem. było go. Dobra, Na było ko- polskie pudełko. Możliwe, że było. Ja się opieram o wersję PC-ową, bo Aha. pamiętam, no jeszcze wtedy go oczywiście Było grałem, polskie pudełko, grałem bo na piratach, ostatnio poszukiwałem. ale pamiętam, że dociągałem to spolszczenie Cenegi i było. Tylko ono wyszło, nie wiem, czy Tak. rok albo 2 lata po premierze. No w tamtych Bo czasach ja to się tak ostatnio zdarzało. szukałem Nie? właśnie. Bo tam Bo z Oblivionem poszukuję było właśnie tak. San Andreas. Też było podobnie z Oblivionem, że on dostał po czasie spolszczenie oficjalne i potem były jajca jak berety z tym spolszczeniem zresztą. Ale dobra, nie wchodźmy w to, bo to jest już inny temat, bo się zagotujemy i będziemy godzinę jeszcze siedzieć. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o GTA 6. Kolejny temat dotyczy gry, której recenzję mogliście niedawno oglądać zresztą na naszym kanale YouTube, czyli Lupa Godlike'a, a chodzi o grę Doom The Dark Ages. Po Doomie Eternalu, który był taką odsłoną dość, no, powiedzmy sobie, kontrowersyjną, tak? Nie każdemu się ta gra podobała. Tutaj otrzymaliśmy grę w dużej mierze wracającą totalnie do korzeni. Nie ubyło się tu bez paru nowości, bo były nowości. Była na przykład nowa tarcza, był latający smok, był taki wielki robot, to są oczywiście nowości. Natomiast ta gra miała mnóstwo wspólnego właśnie z korzeniami Dooma. Jako że najwięcej z Xboxem i w ogóle z takimi tematami ma wspólnego nasz specjalny gość Piotrek Krzychowski, to do niego właśnie wędruje mikrofon i dajesz byczku. Doom, fajne, polecam. 8/10. Co tak mało?
Ej, bo Krótko na jak temat powiem, że, dowiedzenia. słuchajcie, jak powiem, że 10 na 10, to mi zarzucą, że jestem nieobiektywny, bo mam konszachty z Kurde. Xboxem. Jak dla No odmiany właśnie. powiem, że 2 na 10, to mi zarzucą ultrasi, że pewnie robię to pod publikę, żeby nie wyjść, że jestem przekupiony. A prawda jest taka, że jakkolwiek to jest oczywiście gra pod egidą Microsoftu, to jest dziecko Bethesdy i dziecko id Software, szeroko rozumianego, współczesnego i ja jako pokazując perspektywę zwykłego gracza, mogę powiedzieć, że dla mnie Doom, cała seria ta nowożytna, to jest seria 8 na 10, a oczywiście tej cyfrowej oceny nie wystawię Doomowi Dark Ages, bo jeszcze go nie skończyłem. Chcę tylko powiedzieć, że gra mi się w niego przez tą A ja domniemaną, skończyłem. domniemaną ocenę cyfrową, liczbową. Chcę powiedzieć, że mi się gra w niego bardzo dobrze. I w sumie mogę zacząć od tego, że zgadzam się z Goodlike'iem, że ten Eternal, znaczy mi prywatnie nie siadł, bo nie chcę powiedzieć, że był, jak ty go nazwałeś na początku? Kontrowersyjny. Kontrowersyjny. Nie chcę powiedzieć, że był kontrowersyjny. Dla mnie był przekombinowany, w sensie też nie mogę powiedzieć o Doomie 2016, że jest bezpieczny, bo to jest powrót marki po wielu latach, ale który był takim Wierny korzeniom w miarę. Tak? wierny korzeniom, ale podaniem Dooma w nowożytnej formie i tak zwane fajne strzelanie piu-piu i zabijanie demonów, bardzo krwiste i soczyste. Doom Eternal poszedł w tą stronę przekombinowania, która mi osobiście nie do końca siadła. W sensie tam było dużo tego Skakania, latania. parkouru, tak? Ale, No. ale raczej takiego Elementy platformowe. tak, środowiskowego zwiedzania elementów platformowych, która mi nie do końca siadła, chociaż to jeszcze mały Miki, bo mi najbardziej w Doomie Eternalu nie siadło to, że gra mnie troszeczkę zmuszała do tego, jakich broni miałem używać w danym momencie. To mi się No, to bardzo też szybko, słyszałem często bardzo zarzut szybko mi się właśnie, kończyła amunicja i musiałem tak naprawdę żonglować brońmi, żonglować rodzajami finisherów, tym jak danego demona pokonam, żeby tu mi wypadła teraz amunicja, tu mi wypadł teraz pancerz, a w sumie bym go rozwalił z rakietnicy, bo przecież już się świeci na jakiś tam kolorek, ale nie mam do rakietnicy akurat amunicji, więc muszę w jakiś inny sposób jeszcze 3 razy obiec mapę i dopiero może mi się to uda zrobić. Więc tutaj mnie Doom Eternal zostawił. W sensie nie skończyłem Doom Eternala, ale też to nie. Też nie znaczy, porzuciłem że nie uważam go za złą grę, bo w całym tym tak jakby odświeżaniu i w tej nowej trylogii Dooma od 2016 licząc, bardzo mi się podoba kierunek, który przyjęli twórcy, że każdą grę robimy w inny sposób i na inną modłę. I jestem w stanie sobie wyobrazić, mało tego widzę po opiniach czy graczy, czy jakichś mediów, czy twórców, w sensie, no wszyscy są graczami, jedni są po prostu bardziej wokalni, inni mniej, ale wszystkich opinie szanuję tak samo bardzo, że jednym się mogło to bardziej podobać, innym mniej. Do mnie po prostu Doom Eternal nie trafił z tego względu, że był przekombinowany i miał nacisk na te aspekty, które akurat w Doomie mi największej frajdy nie sprawiają. Ale gdybym dostał drugi raz Dooma 2016 w Eternalu, to też nie byłbym pocieszony. W sensie, no spoko, to równie dobrze moglibyście wydać nowy pakiet mapek, bo tam w Doomie 2016 wszystko banglało, nie? Więc za to moim zdaniem należą się kudosy twórcom, Większość, moim zdaniem, większość, bo też nie powiedziałbym, że wszystko na przykład, nie? Tak. Też No, troszeczkę krytyczną opinię co do w 2016. dużym uogólnieniu, więc za to moim zdaniem należą się kudosy twórcom, że mając, no, z perspektywy czasu banalny shooter, w sensie początki 3D, tak, protoplasta shooterów 3D, no to ile możesz nowożytnie z tego wycisnąć? No opakowaliśmy w to lepszą grafikę, daliśmy to na krwawo, na brutalnie, efektownie i z rozmachem i oczywiście oni akurat bardzo dobrze moim zdaniem przynajmniej optymalizują, bo na konsoli Xbox Tak, zawsze to jak złoto chodzą te Doomy. To mówię, nie mogę być zły na to, że próbują kombinować i każda kolejna część, co właśnie Doom The Dark Ages jest tego świetnym przykładem, idzie w jakąś swoją stronę. A że mi akurat Dark Ages bardziej siedzi na ten moment niż Eternal, no to kwestia osobistych preferencji, bo mówię, nie pograłem dużo, mam dosłownie kilka map szczyszczonych, bardzo mi się podoba zabieg, że
W tym nowym Doomie zasadniczo większość znajdziek, bo tam jest chyba tak, że wszystkie, ale do pewnego momentu. Niektóre sekrety są faktycznie poukrywane, ale większość rzeczy jest od razu pokazane na mapie, więc ja sobie Czy tak... podejść trzeba chyba troszeczkę tak w miarę Tak, blisko, ale żeby się metodycznie sobie staram się przechodząc te mapy wyzbierać wszystko, żeby na koniec misji mi się... i później nie wszystko. No dlatego właśnie mówię, że do pewnego momentu. No, Ale początek podoba mi się w to, pewnym nie? momencie mapy. Podoba mi się to, że to jest takie trochę kawa na ławę i sprawia mi dużo frajdy i bałem się też po tych pokazach, znaczy kupowałem od początku klimat, nie? Że mieszamy demony ze średniowieczem, trochę taki styl, znaczy w sumie tak naprawdę no, dwa takie style, które bardzo lubię, no bo strzelanie do demonów nigdy się nie znudzi, a jako gościa, który się wychował na papierowych RPG-ach, no to high fantasy czy power fantasy, no to są takie bardzo mi bliskie klimaty. Więc tutaj mi wszystko zagrało. Bałem się tylko po tych pokazach, że faktycznie ten nasz Doomslayer, Doomguy będzie taki ociężały, będzie taki powolny, że głównie będzie ten fokus na blokowanie tarczą, na tą taką walkę w zwarciu, ale nie. Wydaje mi się, że na tyle, ile pograłem, że absolutnie jest ten duch tego szybkiego Doomslayera z unikami jak najbardziej zachowany, a te czy walka w zwarciu, czy ta tarcza, to są takie fajne smaczki, fajne feature'y, które jeszcze bardziej podkręcają, może niekoniecznie tempo, ale podkręcają tak jakby tą wirtuozerię mordowania demonów. Zresztą pamiętam, że Doom Eternal był swego czasu, chyba nawet Kłas robił taką recenzję, że Doom jest tańcem, nowy Doom jest tańcem. Więc tutaj może... Tak? Ja dokładnie to samo powiedziałem, kurde. To on to ode mnie ściągnął Musicie sobie zobaczyć, kto pierwszy publikował materiały. W każdym razie, no, nowego Dooma nie nazwałbym baletem. O tym najnowszym? Przepraszam. Nie, on jeszcze o Eternalu mówił. O Eternalu. Bo Eternal faktycznie był takim baletem, który zmuszał cię i właśnie to jest to, co mnie odbiło od niego, tak? Bo on cię zmuszał, tu zmień broń, tu przeskocz, tutaj zabij tego wroga w ten sposób, żeby wypadła ci taka amunicja i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chodzi o Dooma, The Dark Ages, to właśnie chciałem powiedzieć, że może on nie jest tym baletem już, którym był Eternal, ale nadal jest takim tańcem i zmusza też może niekoniecznie do myślenia, no bo to już kwestia tego, jak sobie ustawimy poziom trudności. Zmusza, ale to mówię, kwestia tego, jak sobie ustawimy poziom trudności i jak sobie przyspieszymy grę. Bo to jest w ogóle bardzo fajny feature, o którym też nie powiedziałem, że jest możliwość spowolnienia, przyspieszenia gry. Tak, ja sobie na sam start przyspieszyłem do 120 i bawię się bardzo dobrze, chociaż gram na jakimś tam raczej niskim poziomie trudności, bo też chcę czuć to power fantasy, niekoniecznie się tam zmużdżać, w sensie pocić, bo od tego to sobie mogę włączyć właśnie chociażby Elden Ringa, Night Traina, który wychodzi za tydzień, żeby się pocić i żeby się wkurzać na grę, bo to przecież zawsze jest wina gry, a nie gracza, prawda? No, więc tak, no na ten moment wszystko mi gra i czuję, że się rozgadałem i nie wiem, czy powiedziałem cokolwiek sensownego, dlatego chcę wam oddać teraz mikrofon, bo miałem, słuchajcie, taki natłok myśli, bo tak jak siedziałem jeszcze przy chwilę i myślałem o tym Clair Obscur, tak teraz mam z kolei, że jak skończę z wami nagrywać, to wracam do Dooma, ale to w międzyczasie Słuchaj, my jeszcze później będziemy na koniec rozmawiać o innych grach, jeżeli czas pozwoli, to może się okazać, że ty w ogóle w coś innego zagrasz, także... Znaczy możliwe, że wiesz, nie jest wykluczone, że jak będziecie sobie gadać, to ja już na drugim monitorze będę grał, ale póki co oddaję wam całą swoją uwagę i chętnie posłucham, jak was urzekł, albo wręcz przeciwnie, nowy Doom. Ja tutaj recenzowałem to akurat, jeszcze przed premierą recenzowałem, także pozwólcie, że ja tutaj akurat zabiorę głos po Piotrku. No mnie osobiście ten Doom bardzo mocno siadł. Ja tutaj słuchałem, też chciałem nawiązać też do tego, co ty mówiłeś, że ID Software, a nie ID Software, słuchajcie, teraz mówię dobrze, ID Software, eksperymentuje z tymi Doomami. Rzeczywiście. Dlaczego ID Software, a nie ID Software? No bo ktoś tam już poprawiał, jakiś widz, że tak się powinno to wymawiać. To nie jest nazwa amerykańska, tylko to jest nazwa chyba niemiecka, nie jestem pewien dokładnie i mówi się ID Software. Także ktoś mnie już tam, że tak powiem, mówiąc trywialnie, jebał to na YouTubie za No dobra, a to. CD Projekt czy CD Projekt? CD Projekt. Dobrze, sprawdzałem.
Dobra. Jakby to miało jakieś znaczenie. Absolutnie i tak nie ma każdy wie, o żadnego, co ale chodzi. słuchajcie, z czegoś gównoburze muszą się Muszą. kręcić, No, tak? oczywiście. No. Koniecznie. No i teraz odnośnie do tej gry, ja rzeczywiście mam kudosy za to do ID Software, że oni mają jaja eksperymentować, tak? Tak jak mówiłeś, każda część tutaj idzie trochę w inną stronę, w każdej są jakieś eksperymenty, oni cały czas próbują coś nowego dodać do takiej skostniałej w sumie formuły Duma, nie? No bo właśnie to o tym tylko mówię, biegasz, tutaj bierzesz no, staroszkolną strzelasz, nie? strzelankę, gdzie idziesz przed siebie i kasujesz demony, nie? I unikasz dokładnie. pocisków, bo tam jest chyba też to rozwiązane tak, przynajmniej w tych starych było, że twoje pociski lecą inaczej niż przeciwników, w sensie te Tak. przeciwników są, no właśnie. Wolniejsze i no bo różnie zresztą, zależy od potworka też, tak? Ale no generalnie chodziło o unikanie i Eternal był też takim eksperymentem, tak jak mówisz, natomiast wydaje mi się, że ten eksperyment nie do końca się udał, bo on w dużej mierze Był zrywał z taką właśnie przekombinowany. klasyką. Przekombinowany jest, tak jak zresztą też sam powiedziałeś. I w dużej mierze też zrywał z klasyką tego Duma. Tak jak mówiłeś, że tam się właśnie biega, zastanawia się jaką bronią się gościa zabić, że ciągle amunicji brakuje. Ja w tym nie czułem Duma, tak? No i ja też, jak prosiłem o tego Duma do recenzji, jak się wpisywałem na listę, to też miałem w głowie tego Eternala, że kurde, pewnie znowu będzie fajny, ale też nie urwie mi dupy, tak? No ale dobra, zapisałem się. Przy okazji pozdrawiam przedstawiciela Bethesdy, jeżeli tego słucha. Zapisałem się. No i wleciał ten Doom. Ja mówię, no dobra, zagram, zobaczę co to jest, nie? No i ja po godzinie byłem kupiony normalnie jak paczka żelków już w tym momencie. Kupili mnie po prostu totalnie, Ale Haribo, bo... bo niemieckie. Haribo, tak. Bo niemieckie. Haribo niemieckie. I słuchaj, bo ja się czułem w tym Doomie, tak jakbym poszedł na wywiad z deweloperami, czy tam może nie na wywiad, na spotkanie i im powiedział, że to jest chujowe, poprawcie to, tak? Zróbcie to tak, zróbcie to tak, zróbcie to tak i oni to poprawili i dali im poprawioną wersję. Ja się czułem jakby oni wszystko zrobili teraz lepiej, tak? Że wszystko to, co było spieprzone, zrobiono lepiej. No i rzeczywiście, też nawiążę do tego tańca, do którego mówiłeś, że Doom jest tańcem, tak powiedział Kłas w tej recenzji Eternala, tak? Że jest baletem, dobrze mówię? No, że jest tańcem, baletem. to baletem sobie sam dodałem, ale że tak, że no Doom dobra. jest tańcem, no. No to tutaj bym powiedział, że Eternal może był tańcem, ale to takim, że tak powiem, bardzo nowoczesnym i takim trochę koślawym. To Doom The Dark Kurwa, Ages... Eternal to jest breakdance, tylko tam kręcisz się na chuju. Dokładnie, to tak wygląda. Nie, no ja pierdykam. Nie, to jest, wiesz, ja wróciłem do Eternala, ja zaraz powiem to, bo ja teraz wróciłem do Eternala po Dark Age'u i dosłownie ja się tak czuję, tam momentami to jest, wiesz... Słuchaj, myślę, że dobrze, dobitnie to powiedziałeś, o co mi chodziło. Ja bym troszeczkę innych słów może użył, ale o to mi chodziło, słuchaj. BFD, Big Fucking Dick. Big Fucking Dick. A ten Doom The Dark Ages to jest taki klasyczny taniec z klasą, w którym trzeba pomyśleć. Mnie w tym Dark Ages totalnie zaskoczyło to, że w sumie ten Doom stał się taki dość taktyczny, tak? Bo tam jest bardzo dużo takich możliwości, które możesz wykorzystać. Bardzo dużo jest takich słabości potworów, które są fajnie uwidocznione. Niektóre trzeba się nauczyć, właśnie samemu trzeba wykombinować, ale niektóre można zauważyć od razu. Są takie potwory, które trzeba zabić, na przykład plazmaganem, znaczy nie musisz tego robić, ale będziesz miał łatwiej, tak? Są takie bronie, które się świetnie łączą. Ja nawet w recenzji to powiedziałem, że znalazłem sobie sposób na te cyberdemony. Jak ja tam powiedziałem, że cyberdemon to jest wielki skurwiel z wielkim działkiem i tam widzę, że to się spodobało ludziom, bo pisali właśnie, że kupił mnie ten wielki skurwiel z wielkim działkiem. No mnie nie kupił, bo był dość mocny, miałem z nim problem, muszę przyznać. Ale tam się da robić takie kombinacje. Zobaczcie, tam jest taka broń, no rakietnica, to w każdym Doomie jest. I miałem taki problem z tym cyberdemonem, że trzeba było do niego blisko podejść, żeby on mógł robić te ataki, które można sparować. Wtedy nam było łatwiej się ustrzec przed jego działkiem. Natomiast no rakietnica, wiadomo, jak odpalimy ją blisko, no to się możemy zabić, bo ona ma friendly fire, tak? I tam, słuchajcie, zrobili twórcy tak, że jest ulepszenie tej rakietnicy. Jeżeli zablokujecie atak jeden atak demona, to przez jakiś czas te ataki od wybuchów, te obrażenia, które sami sobie zadajecie rakietnicą, jak stoicie blisko, was mogą leczyć. Czujecie, jak to się fajnie łączy? I teraz, jak widziałem cyberdemona,
podchodziłem prosto do niego, pod jego nogę, blokowałem jeden atak, wkładałem mu tą rakietnicę do papy i po prostu ładowałem wszystko, jeszcze się leczyłem do tego. I takich Taki fajnych... lifesteal. Tak, Lifesteal. dokładnie. I takich fajnych rozwiązań tam było mnóstwo. Ta gra jest idealnie zbalansowana. To jest genialne pod względem balansu. Ja miałem w Eternalu problemy z balansem. Tutaj jest genialnie pod względem balansu. I to nie jest jedyny plus tej gry. Tam są jeszcze fajne lokacje. Na przykład w tym Doomie z 2016 mówiłeś właśnie, że był bardzo fajny. On był bardzo fajny, Piotrek. Natomiast mnie tam uderzało, że tam były lokacje déjà vu. Tam się te lokacje powtarzały. Tutaj nie miałem kompletnie takiego wrażenia. Tutaj każda lokacja była unikalna. Co prawda gdzieś tak, no nie wiem, w 3/4 gry jest taka słabsza lokacja. 2 jest takie słabsze. Ale później wracamy na te właściwe tory. Jest naprawdę fajnie. I do tego wszystkiego mamy do czynienia z takim, no, prawdziwym Doomem z krwi i kości, który też ma jednak coś nowego. Bo tam w sumie w tym The Dark Ages też są elementy platformowe, ale one są zrobione dobrze, tak? W Eternalu były, ale były słabsze. Ja mam tak? wrażenie, Były że one kiepsko one w ogóle są przyspieszone i tak okrojone do takiego absolutnego minimum. Tak, żeby one nie W sensie przeszkadzały, tak, żeby były nie dodatkiem. męczyły, tak, były taką chwilową dokładnie. odskocznią, ale nie wytrącały cię z tego zewu krwi, nie? Który cię napędza, no bo o tym jest ta I gra. to jest fajne. To jest fajne, że No że mnie twórcy te elementy poszli po rozum do platformowe głowy. męczyły w Eternalu na przykład osobiście. Właśnie. I wiele osób męczyły, mnie też męczyły. I tutaj one zostały bardziej okrojone, ale są też zrobione mądrze, czyli jest ich mniej, one są krótsze, ale są. I stanowią taką fajną odskocznię właśnie od tego mordowania tych demonów. Znaczy nie wiem, czy mordowania, w sumie one to mordują ludzi, a my je tylko zabijamy, tak? Ale no, jest to taka fajna odskocznia. Znaczy, wiesz, jak bierzesz demona za mordę, to go mordujesz. No można to tak, słuchaj, uznać, że tak jest właśnie. Ten Doom jest takim, tak jak zresztą powiedziałem to w recenzji, powtarzam się znowu, jest takim fajnie naoliwionym mechanizmem, w którym wszystko prawie jest spójne, w którym widać, że ktoś miał od początku do końca pasję, że miał pomysł, jak to ma wyglądać, jak to trzeba zrobić i to po prostu działa. Ten Doom jest po prostu genialny. Jest to moim zdaniem najlepszy Doom z tych takich nowych, w jakiego ja grałem. Ten 2016 był fajny, natomiast ten jest jeszcze lepszy, jest to gra genialna. Gdyby nie tam parę takich minusów w stylu tragicznego po prostu polskiego dubbingu, od którego aż uszy więdną, no i jakiejś tam nieco rozmytej grafiki, bo niestety ten FSR tam widać. Podejrzewam, że na Pronie, ale na XSX to było trochę widać to rozmycie grafiki. Ja grałem na PC akurat, tam jest DLSS. A, no właśnie, no na XSX było widać ten FSR, on trochę bolał generalnie, ale tak to jest to naprawdę świetna gra, mogę gorąco ją polecić, ja jestem osobiście zaskoczony, jestem kupiony jak paczka demonicznych żelków, że tak powiem. Ale płatków. nadal Haribo. Demonicznych płatków! Płatków, a tak, płatki Slayer również Bites. otrzymałem. Tylko za 4 100 zł na OLX-ie chodzą w tym momencie. Tak? Ktoś już to sprzedaje? Ja pierdyk. To limitowane były. Ja otrzymałem Wiesz, kto 4 się dostał paczki. na te eventy, co były z tymi płatkami, bo były te Albo ktoś przecież. dostał te paczki, co Bethesda Albo jak ktoś wysyłała. dostał paczkę, tak jak ty dostałeś, Skąd ale inąd, można było iść na event. skąd mogę powiedzieć, taka internalowa wiedza troszeczkę, że te płatki jeszcze się będą pojawiać tu i ówdzie, więc myślę, że A tym tak, osobom, było które na karteczce próbują napisane. zrobić na ten biznes, może trochę mina zrzednąć. I dobrze, nie lubimy Dobrze, takich no. osób. Nie lubimy skalperów. Tak czy Jakby inaczej. co, to były smaczne te płatki, bo jedną paczkę zjadłem, rzeczywiście. Dziękuję tutaj przy No, okazji mi całe pudło się ekipie. udało wyrwać z eventu. Dziękuję też Marcinowi, ale z przykazaniem, że będę rozsyłał znajomym, także nie jestem płatkożercą. W sensie zostawiłem sobie 2 pudełka, ale reszta idzie do moich Resztę zjesz. ziombli. Ale chciałem powiedzieć, że a propos Dark Ages, powiem wam, że mi się nawet podoba to, że nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale tam jest te finishery, które były tak długie animacje, te Męczące animacje one zabijania, były tam. soczyste, ale no takie do przesady, one są maksymalnie uproszczone w tym Doomie. W sensie, Tak, Są, tak. no. Znaczy, tu czasami aż ich brakuje. Są takie momenty, że chciałbyś, a on sprzedaje buta albo tylko spionchę wali, no bo zazwyczaj ubijasz takim finisherem tylko tych większych. tak, jakichś ale tam nie wiem, czy na bossów. dłuższą metę właśnie to Czas- nie jest
to nie jest, że Znaczy- w tym szaleństwie jest metoda, na zasadzie, że dobra, zostawmy te finishery na tych dużych, a przyjmy do przodu i nie brędzlujmy się tym samym Ale finisherem. no nie wiem, jak masz grupkę na przykład i zostaje ostatni, no to jego mogli już by tak zrobić, że ten ostatni zostaje tam, nie wiem, rozerwany czy coś, a tu wiesz, buta mu sprzedajesz. Okej, i tak, okej, no, może masz znowu. rację, no bo chętnie się To wypowiem, mi, chętnie wiesz, się wypowiem takie- na koniec. Ja nie gry, mówię, że to tak jak w Eternalu, nie? No bo Eternal to jest... Przesada to była. Nie pod wiem, tym Danielu, względem, moim skończyłeś zdaniem, tak? tam swoje Znaczy, wiesz co, ja tylko chciałem... wody? Chciałem tylko tak, jedną rzecz chciałem powiedzieć jeszcze tylko odnośnie tych, dodać odnośnie tych finisherów, że tam mamy 3 bronie wręcz, chyba 3, albo 4, nie pamiętam, albo 3, albo 4. No, I trochę no, mają inne finishery, one jakby co. Także Tak, znaczy no inne właściwości. Inne po prostu właściwości, działają. Mamy trochę inne rękawice, finishery, tak. mamy jakąś pałkę zagłady i co mamy? I mamy ten, Boże, jak to się nazywa? Słowo mi uciekło, tą kulę na łańcuchu. tak, jak to się nazywa ta kula na łańcuchu? Morgenstern? Boże, No. Czy to był... Czy, No, jak to się nazywa? no nieważne, także to tam różne właściwości i to Coś w na różnych W chyba sytuacjach to można było. sobie używać. No nieważne, dobra, walić to tam. Wiadomo, Każdy o co wie, chodzi. Wekier chyba, czy No. coś takiego to się nazywało. Nie pamiętam dokładnie, no w każdym razie tak. Dobra, to wszystko ode mnie, no ja jestem zachwycony tym Doomem, także chłopaki tutaj strzelajcie na tego Dooma. Dobra, ja to tam nie będę się tam jakoś rozwoził na tym mocno. Ja muszę sprostować jedną rzecz, bo na Twitterze jak tam pisałem po ukończeniu Dark Ages, bo w ogóle ukończyłem to w 2 dni. W sobotę zacząłem, w niedzielę skończyłem. Na 2 posiedzenia to zrobiłem. Siadło. Przechodziłem na koszmarze. No powiem też na ci koszmarze. wyjątkowo. Dawno nie grało mi się w żadnego FPS-a tak dobrze, mimo że od Eternala się właśnie odbiłem, ale to zaraz. I napisałem właśnie na Twitterze, że stawiam tego Dark Ages minimalnie za Eternalem, bo gdzieś, nie wiem, w głowie miałem, że ten gameplay Eternala, taki szybszy, bardziej zręcznościowy, gdzieś mi bardziej podchodził, bo ja jestem z tej ery, powiedzmy, Quake'a trójki, tego popierdolonego, mega szybkiego multika i na przykład Doom 2016 u mnie jest na pierwszym miejscu ze względu, że on rozgrywkowo, gameplayowo, to właśnie to był taki klasyczny jeszcze w stylu właśnie taki można powiedzieć Quake'owym, bo tam miałeś tylko strajfy i skakałeś, strajfowałeś i waliłeś te, wiesz, potwory bez namysłu, ale bez żadnych jakichś tam, wiesz, większych udziwnień, nie? A w Eternalu, o matko boska, teraz wróciłem właśnie po Dark Ages do tego Eternala, no nie mogę, tam przeszedłem trochę i to właśnie co ta gra robi, że tak, tego musisz wykończyć tak, tu nie masz amunicji, tu żeby zdobyć coś musisz zrobić finishera, zabić chłopa tak. Jak to było? Milion jakichś Breakdance na chuju, tak? Tak, dosłownie. Wiesz, ale milion jakichś umiejętności do kombinezonu, to jakieś, wiesz, dziwne rozwijanie tej postaci i wiem, że od Eternala znowu się odbije, bo tego po prostu jest za dużo i nie wiem, gdzieś w głowie miałem, że on jest bardziej pod tego klasycznego Dooma, no jednak nie, no jest trochę przekombinowany i tu już nie będę nic dodawał, bo to już żeście tam powiedzieli i jestem jednak tego samego zdania, że z tej trójki, no to jednak Eternal wiem, że może się podobać, no ale no ciężko jakoś się tak w niego... W ogóle ten klimat tych niby aniołów, tam taki, nie wiem, gdzieś to tak... Ciężko leży to się ci. mi... Znaczy, no to już jest no ciężko mi się w to pretekstowe wkręcić, chyba, nie? nie? W sensie to można Nie, skipować. no wiadomo, moim ale to zdaniem. jest gdzieś tam, jedynie co jest fajne w Eternalu, to czuć od samego początku, że Doomslayer to jest taki skurwol totalny, wiesz, że tam każdy sra na niego widok dosłownie i że on ma wywalone we wszystko, co tam się dzieje, co do niego mówią, jego nic nie interesuje, on robi swoje i elo. To jest takie, bo trochę mi tego właśnie w Dark Ages brakowało. To się pojawia w Dark Ages, ale gdzieś pod koniec gry jest taki moment, to sobie zobaczycie, znaczy, no tam Daniel to powinien wiedzieć, ale tam jak będziecie kończyć, to jest taki moment, gdzie on tam się odpala, coś się wydarzy I on ma taki moment, że się odpala, no fajnie to jest zrobione, no ale to też trzeba dodać, że no Dark Ages formalnie to jest prequelem do tego wszystkiego, co się działo. Nie? Tak, no to są wydarzenia przed Także dwoma Doomami. to są przed w ogóle tymi 2 Doomami, nie? Bo w ogóle to jest Dark Ages, potem 2016, a potem dopiero Eternal, nie? Tak, Chyba na tak, w końcu takiej jest Eternal. kolejności jak teraz fabularnie w powinniśmy to takiej przechodzić. kolejności powinno to być przechodzone. I
No nie, no Dark Ages mówię, no 2016 to jest dla mnie taka topka, bo to jest taki klasyczny po prostu shooter, no mi dający po prostu najwięcej rozrywki, ale no ten Dark Ages, no wsiąkłem, o Jezus, no momentalnie i na początku miałem trochę problem, ta tarcza gdzieś tam mi nie pasowała, mówię, kurwa, Doom z tarczą, co to ma być, to masz wpadać, rozrywać mordy, wiesz, To samo miałem. z buta Naprawdę. właśnie wjeżdżać, ale później, jak już sobie to poupgrade'ujesz i później te mapy w ogóle, jak się zaczynają otwierać i masz multum różnych przeciwników i nie masz właśnie czegoś takiego, że gra ci narzuca, że masz możliwość zabicia, przykładowo masz tarczowników i możesz w nich rzucić tarczą, możesz tym plazmaganem ich tam poczęstować, ale równie dobrze możesz w nich wjechać z super shotgunem i ich tam, wiesz, porozrywać na lewo, na prawo, niczym się nie przejmując, a nie jak w Eternalu, że no tam masz narzucane, bo tu musisz zrobić Stop. finishera. No nie bo jesteś coś. ograniczony, tak w I, skrócie, tak, nie jesteś niczym ograniczony i to w pewnym momencie naprawdę po rozwinięciu tych umiejętności, tamtej tarczy do walki wręcz broni, no dosłownie trzaskasz kombosy. Wjeżdżasz na arenę, rzucasz tarczą, przecinasz najsłabszych przeciwników, automatycznie to ci jakiegoś tam mega dasha ładuje, wjeżdżasz w jakiegoś, wiesz, wielkiego typa, ogłuszasz go, tym super shotgunem ładujesz mu na japę, robisz tam finishera, sprzedajesz mu buta i do następnego. Jezu, i to jest taniec, no po prostu Niby- to jest taniec. No. to jest, bo względem poprzednich części on faktycznie jest wolniejszy, bo tu w ogóle sprint dodali. To jest też takie, przy tym sprincie masz większy skok, wiadomo, skok z wysokości też zabija przeciwników, bla bla bla, takie duperele, które podczas gry naprawdę to się tak sprawdza zajebiście i mówię, formalnie na papierze powiedzmy ta gra jest niby wolniejsza, powinna być wolniejsza, ale przez te wszystkie dodatki no to musisz i to tak płynnie przechodzisz od jednego przeciwnika do drugiego i od jednej grupy do drugiej, dosłownie niczym się nie martwiąc, bo zawsze możesz sobie, nie wiem, zmienić broń, tam są właśnie te perki, że jak tam, nie wiem, kogoś trafisz, to on ci życie wyrzuci, Tak, czy tak. coś tam, Świetnie wiesz, zrobione takie są. pierdoły, że naprawdę o nic się nie martwisz, tam możesz sobie dosłownie HUD wyłączyć, żeby nic ci na ekranie nie przeszkadzało i tylko masakrujesz wszystkich na lewo i na prawo i to daje mega, mega frajdę od samego początku do samego końca gry, dosłownie, bo Czysty fan. tam czysty fan i tak gra systematycznie cały czas daje ci coś nowego. Pozwala coś rozwinąć, to nie jest tak, że w połowie gry jesteś już dojebany na maksa i elo. No nie, to jest tak systematycznie, fajnie, non-stop coś ci daje i możesz się właśnie zacząć bawić tak jak czystą bazuką, wiesz, rakietnicą tam jakieś z wysysaniem życia, że nie martwisz się o siebie, tak? W ten sposób można sobie bawić. Jedynie z czym mam problem, to dla mnie to są zapchaj dziury. Latanie smokiem i mech. To dla mnie mogliby to wywalić. W sensie fajne to by było na minutę, dosłownie na minutę, tak jak w tym mechu, 2 przeciwników zabić, elo, koniec sekwencji, do widzenia. Fajnie pokazali, coś tam ubijasz, a tam masz kilkukrotnie to przez całą grę. To latanie smokiem jest, no męczy. To jest fajne tak samo Nuda na się początku, robi, nie? ale jak już masz z czymś walczyć, strzelać, to lokowanie, te uniki, no to trzeba przyznać, że moim zdaniem to im nie wyszło. To jest taka zapchaj dziura i to źle zrobiona. Ale cała reszta, otoczka w ogóle, tak jak mówiłeś, mapy, to co tam się dzieje, no i ten złol z dupą na czole, to jest w ogóle ewenement. To jest i końcówka gry, no mówię, od początku do końca po prostu mega przyjemna rzeźnia i tam to wszystko gra gameplayowo i naprawdę, i w tym momencie jak ja wróciłem do Eternala po Dark Ages, to Eternal to jest gdzieś tam inna liga w ogóle, to oni tam odpłynęli, fantazja ich trochę poniosła w taki aż za bardzo zręcznościowy gdzieś ten styl i trochę przebajeżone to wszystko, a tu się trochę naprostowali i tak wzięli tego klasycznego, kilka elementów z Eternala i tak stuningowali to, no
siedzi to Szlachetne mocno. danie z tego wyszło, pyszne. No ja mówię, no ja nie pamiętam kiedy ja tak miałem, że usiadłem jeden dzień i człowieku tam chyba 7 godzin non-stop i na następny dzień usiadłem 7 godzin non-stop i gra skończona, dziękuję, do widzenia. No i znajdźki, to jeszcze też muszę dodać, że mega na tych większych mapach to masz taki w stylu właśnie pierwszego czy drugiego Quake'a, znaczy ogólnie tych takich starszych FPS-ów, że idziesz sobie i na przykład jest jeziorko jakieś tam, walisz tam się z tymi typami, kończy się walka, no i tą mapę masz otwartą i nagle patrzysz, mała jakaś dziurka, wpływasz sobie, gdzieś jakiś tunel, potem musisz ścianę rozwalić, potem coś tam zrobić, patrzysz, znajdźka, zajebiście. Wiesz, taki Satysfakcję oldschoolowy to daje, styl. nie? No i mi to brakuje takie, wiesz, takich rzeczy w grach. A tutaj, no, ta eksploracja, jeżeli chodzi o znajdźki, naprawdę fajnie pomysłowo zrobiona. No i no, tyle. No jest naprawdę kawał solidnej gry i Polecamy. siadło mi. Ja będę dobijał sobie teraz platynę, spokojnie mówię. Eternala, no niestety, ale pożegnam się z Eternalem, bo nie przebrnę przez to. Parę godzin pograłem i już zaczęło mnie męczyć, gdzie przy tym nie miałem żadnego zmęczenia, czy przy 2016 Doomie też tak samo. A tu Eternal parę godzin i no nie, no ciężko. Gdzieś ten styl przekombinowany po prostu. Dlatego wrócę sobie Dark Ages, platynkę zrobię i git będzie. Tu jeśli mogę się pochwalić, to z tego co widziałem, jestem pierwszą osobą chyba na świecie, która przeszła na Xboxie tego Dooma Dark Ages. Tak wyszło z achievementów, także Ładnie poleciałeś. poleciałem, także jak widzisz, mnie również wciągnęło, aż za mocno. Mnie wciągnęła jak jasna cholera. Ja naprawdę trzeba dać Bethesdzie czasami znać, żeby ci później dostępy dawali. A, no, czasami wiesz... Bethesda już wie, bo lajkowała też posta i repostowała zresztą, z tego co widziałem. To u mnie tak samo, no tam. Dobrze. Gratulacje dostałem Fajnie, nawet, także bardzo im było fajnie, miło. no. Łuki tam Nie, no dobrze mówię, działa z czasami community. prostota powiedzmy tego koru gameplaya i lekko, wiesz, dołożone parę rzeczy, bo tutaj to masz tak naprawdę tą, wiesz, tarczę, to jest, ona dużo zmienia. Tak. I świetny I balans potrafi do ci tego tak jeszcze. wywrócić, no i balans dobry, chociaż ja i tak uważam, że Super Shotgun jest rozwiązaniem na wszystko w tej grze, dosłownie, bo ja praktycznie całą grę na koszmarze przeszedłem Patrz, jako a ja nie Super używałem w Shotguna. ogóle. To, Kompletnie. Jezu, tym to... Tylko widzisz, ja jestem z tych, co właśnie, mówię, skoki i wjazdy, wiesz, nie na odległość, tylko w środek się wbijałem, no to Super Shotgun tam robi taki rozpierdol. Ale widzisz, że teraz to człowieku. jak dobry jest balans w tej grze. Ja w ogóle nie używałem tego Super Shotguna, mi się grało zajebiście, tak? Że każda Ja na broń tutaj przykład- coś daje, tak? Ty grałeś rakietnicą. Ja rakietnicę jak zdobyłem, strzeliłem w grupę przeciwników, po czym wyjąłem Super Shotguna, wbiegłem w resztę i rozrzuciłem jak gnój po polu. No właśnie, widzisz jak, Tak u widzisz, mnie jak ta gra jest wyglądał gameplay. zbalansowana fajnie, że tutaj każda broń coś robi, można każdą broń grać, nie? Że jak ktoś ma jakiś styl swój, może sobie dopasować i nadal będzie zadowolony. Nie ma tak, że bierze jakąś broń i się okazuje, która mu pasuje, tak pod względem stylu, a się okazuje, że ona jest gówniana, że on nic z tym nie zrobi. Tutaj tak nie ma. Tutaj dopasowujesz się pod jaką broń chcesz i ty tym robisz po prostu rozpierdol, tak? To jest fajne. Także mówię, ja się muszę naprostować i Dark Ages, no dużo wyżej w tym momencie niż Eternal i minimalnie pod tym klasycznym Doomem, no ale to mówię, to już takie moje skrzywienie jest po prostu od tych czasów Quake'a i tak dalej, samego gameplayu, to tylko dlatego po prostu ten 2016 jest wyżej. Imprezka. Ale ogólnie polecam, dosłownie kto lubi FPS-y, to każdemu polecam. Tu nie ma co się zastanawiać. Biedny Imprezka, tam nic się nie odzywa, byśmy go nie pytali o stanie. Zastał. Ja czekam kulturalnie. Czekasz, dobrze. Nie wpierdalam się, że tak powiem. Rozumiem. Pełna kulturka. No to teraz wpierdol się kulturalnie i powiedz nam, co myślisz o Doomie najnowszym. Co myślę o Doomie najnowszym? Mi na przykład bardzo się tarcza spodobała i elementy parowania. Każdemu chyba. Świetny to jest pomysł. I generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o Doomy, które mamy tą najnowszą trylogię, no to na pierwszym miejscu ja bym postawił Dark Ages. Szanuję jak najbardziej. Ponad klasycznym Doomem, który byłby drugi, i Eternal byłby trzeci ze względu na to, o czym co już było wspomniane przez Benego, czyli tak zwane przekombinowanie. Mnie najbardziej na przykład w Eternalu dobijały te elementy platformowe, o których już wspominałem. I
To mnie bolało. Zresztą ja jestem wielkim fanem Elderlinga, ale elementów platformowych w tej grze po prostu nienawidzę. Ja częściej padałem na elementach platformowych niż na jakichś turbobossach, ale to już mniejsza. To chodzi o tylko nawiązanie do elementów platformowych. Sumarycznie, jestem mniej więcej w 1/3, może w połowie gry. Tam są chyba 22 rozdziały, dobrze mówię? 22 albo 23 Tak. chyba, coś w tym stylu. 22. 22. 22, to ja jestem chyba na 10, 9, jakoś tak mniej więcej. I generalnie zgadzam się z Benem. Elementy z mechem i ze smokiem to jest patologia. Dla mnie. Dla mnie to powinien być tylko taki moment, tak jak Benny wspomniał. Ogólnie samą rozpierduchę, czyli te dasze z tarczą do jazdy. Ja ogólnie bardzo dużo w zwarciu zwalczyłem. Tarcza u mnie była wykorzystywana praktycznie non-stop i taki minigun tam jest. Tam, jego się na początku jakoś gry zdobywa. I u mnie to w tym momencie no to jest właśnie minigun i tarcza i no boomer shooter. Już w sumie można powiedzieć, że w tym wieku to już jesteśmy wszyscy chyba boomerami. Ale generalnie rzecz biorąc, no jest to takie, to jest całkowita odskocznia od jakichś takich gier wciągających. W sensie ja jak odpaliłem, to po prostu odcina totalna i rozpierducha i to jest fajne w tej grze. Mi się to najbardziej w Doomach podoba przede wszystkim. Ja ogólnie jestem bardzo dużym fanem Dooma 64. Tego starego takiego. Nie wiem dokładnie, która to jest w sensie tak oryginalnie wersja, bo to Doom 64 to było na Nintendo 64. Chyba Excel był, nie? Czyli to była rozwinięta tak jakby jedynka, to jest takie, no. tak mi się wydaje, że to tak było. Ja się bardzo dobrze przy tym bawiłem, to był mój pierwszy Doom w sumie, tak naprawdę. Ale mimo wszystko jestem bardziej fanem Quake'a, ale to już odbiegając, ale tak. No właśnie ID tam by mogli sobie... ID Software. Tak, to by tam mogli się zakręcić wokół Quake'a jakiegoś nowego, No. ja bym tam... Ja uwielbiam dwójkę Quake'a też. na przykład. O, ja też. Jak już mówimy o Quake'u. No ale tak. Chętnie postrzelał. Doom ode mnie spokojnie dostałby, myślę, że solidne 8,5 na 10. Jak już Ja dałem mamy 9 skalę jakby, na przykład. Ja mówię po prostu, że to jest zajebista gra i macie grać, a nie tam oceny. Ale tak, Króciutko. to pełna zgoda z Benem, to fakt. Grajcie, to jest totalna, soczysta rozpierducha. Będzie się, myślę, każdy fan FPS-ów takich, no nie powiedziałbym, że prostych, ale takich klasycznych, Prostych, ale nie prostackich. No, w sumie też dobre porównanie. Z rozwiniętymi mechanikami na współczesne czasy, ale mimo wszystko z tym sznytem klasycznym, no to będzie się, myślę, każdy dobrze bawił, a nawet jak ktoś nie jest przekonany, bazując na tym, że mamy grę w Game Passie, za drobne pieniądze można ją sobie sprawdzić i dostać też dostęp do innych gier, więc no nic, tylko grać, no co tu dużo mówić, tyle ode mnie tak naprawdę. Czyli polecamy wszyscy, tak. Ale jeszcze chciałem tutaj na sam koniec zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj Benny mówił, że gra super shotgunem cały czas, Imprezka mówi, że gra obrotową, a ja grałem rakietnicą i zwykłym shotgunem i wszystkim nam się grało zajebiście, także zobaczcie, jak ta gra jest świetnie zbalansowana, Balans. tak? Właśnie nie wspomniałem o tym, że balans jest w tej grze dobrze Kozak zrobiony. jest, no. I Ja głównie używałem właśnie super shotguna i drugiej broni, no bo normalne, na jednej broni tam nie wyrobisz. Musisz No mieć nie. coś Tak, zawsze tak, w tak. zapasie. To ten, z tymi czaszkami. Miażdżyciel czy pustoszyciel drugą, był chyba, tak? tak, tylko tą drugą właśnie wersję, tą co dalej dostajesz No i wiem, ona którą. tak jakby Trochę celniejsza mocniej ona jest. strzela, trochę wolniej, tak, to tego używałem. A ja w ogóle tego nie używałem i też się bawiłem świetnie i No świetnie mi to wychodziło, nie. nie? Także A ja o to jeszcze chodzi, używałem, była taka jakby też coś w sumie a la minigun, nie wiem jak to nawet nazwać, że na daleko, nie biła ta broń daleko, ale obszarowo. Taka obszarówka powiedzmy z broni, że na tych małych przeciwników to robiło zajebistą robotę, bo jak miałeś ich w grupie, to on ci granatnik ostrzeliwał był całą A to, grupę. nie, to on mówi o tym A. właśnie, co te czachy Te pierwsze czachy, to właśnie, pierwsze one czachy, walą. Tak, tak. no. nie? Pustoszyciel to był chyba, o. No i to też używałem sporo i to też jest fajne. No właśnie na grupki tych słabszych przeciwników to też się fajnie spisywało.
Dobra, no to w każdym razie wszyscy polecamy gierkę, nam się naprawdę podoba, jesteśmy zgodni co do tego, że jest Śmiało, to zwłaszcza, że fajny tak jak już dumek. mówiłem, jest w Game Passie i można to za drobne pieniądze ograć, nie wydając pełnej sumy. Dokładnie, także też A polecamy. jak ktoś chce wesprzeć twórców, to śmiało. Steam, Microsoft Store, PlayStation, Xbox, wszędzie to kupicie. Ja tutaj jeszcze tak w sumie nawiasem dodam, że jak byłem teraz na Digital Dragons evencie, no, byłem z Rafałem Gubałą z naszego teamu, no i on nagle mówi, że ma dla mnie prezent. Ja mówię, co? Jaki prezent? A kupiliśmy ci całą redakcją coś na urodziny. No ja zbierałem szczękę z podłogi, pytałem się, czy robi ze jaja ze mnie, ale się okazało, że nie. Że rzeczywiście dostałem prezent od chłopaków z redakcji, za co im bardzo serdecznie dziękuję. I co było tym prezentem? Był to limitowany pad Xbox z motywem właśnie Dooma The Dark Ages, który jest przepiękny i mogę go serdecznie polecić, jakby co. To Także- Gratuluję ja se prezentu, musiałem za własne ale mi pieniądze się kupić, totalnie a on nie podoba. dostał. No, Nie podoba widzisz, ci się? Ja, widzisz? Nie podoba mi ci się się? nie podoba mi się ten pad. Świetny Dla mnie jest jest. strasznie kiczowaty. Mnie się bardzo podoba, także bardzo trafiony Ale prezent, no chłopaki. wiecie, no co Dziękuję ludzie bardzo. to gusta, no. Zresztą ktoś na Twitterze też wstawiał, miał 3 pady, miał jakiegoś tam nie wiem, jakiegoś takiego czarnego z jakimiś tam elementami. To pewnie od ten, co ja Xboxa. mam też. 20-lecie Był chyba właśnie, był pad od tego Duma i był pad od właśnie tego, od Cyberpunka, co był na... A mnie ten Cyberpunka się nie X1 podobał, X1 szczerze mówiąc. X. No, a widzisz, a mi się zajebiście podoba ten z Cyberpunka. słaby gust. Jak zwał, tak zwał. Dobra, to kończmy Znaczy, temat Duma. powiem wam, że mi No. się wszystkie kontrolery podobają, które poza grafiką dodają takie żłobienia 3D, nie? Bo i A ten Doom, wytłumaczenia, no. tak, To jest coś i pięknego. Cyberpunk właśnie ma to wycięcie tam, nie pamiętam co tam już jest, anarchia, czy coś w tym stylu. Chyba Coś anarchii takiego, no. było tam napisane. Coś takiego, nie? Że wszystko to, co jest właśnie namacalne i takim można to poczuć paluchem, to dla mnie Taki są takie film napracowane. premium to daje, tak. nie? Ale no, niedościgniony nadal będzie dla mnie design Starfieldowy i ten Falloutowy, który wyszedł w Design Labie, który można sobie było zaprojektować, to też nie omieszkałem go sobie nabyć drogą kupna, bo No, ten Starfieldowy jest dojebany, to potwierdzam. Chociaż nie grałem jest, Starfield. nie jest kiczowaty, tak? Jak to, idąc twoim tokiem rozumowania, bo jest subtelny, mam takie wrażenie. No jest, tak, nie jest taki wyzywający, bym tak powiedział. Nie rzuca się tak, w sensie w oczy, w sensie jest taki, Stonowany. że Niestety- przyjrzy się mu Niestety, stonowany. panowie, Tego słowa mi muszę brakowało. powiedzieć wam stop, ponieważ musimy przejść do następnego tematu, bo już trochę nam się rozgadało. Także Bo pierdolicie nie wiadomo o czym. żeśmy przeszli z tematu Duma do padzików. Jest bardzo fajnie, ale niestety nasi widzowie nie mają tyle czasu, nasi słuchacze. Także przejdźmy do następnego tematu. I teraz ostatni standardowy temat to będzie kwestia dotycząca konsol Nintendo. Wszyscy z nas chyba czekają na Switcha 2, który wleci już w przyszłym miesiącu. Co? Nawet jeżeli Nie. ktoś go nie kupił, tutaj od razu mówię, jeszcze się nie odzywajcie, nawet jeżeli ktoś go nie kupił, to pewnie też jest ciekawy, co z tym Switchem się stanie, co on nowego zaprezentuje i jak on wyjdzie. Także myślę, że to jest ciekawy temat. Natomiast tutaj Nintendo się okazało, że podjęło takie niezbyt fajne kroki. Otóż Nintendo jeszcze przed premierą Switcha 2 zaktualizowało ten swój regulamin EULA, czy jak to się tam gówniano zna. No, to jest ta umowa z użytkownikiem. Dokładnie. No i tam się znalazły takie punkty jak na przykład, że jak chcesz użytkować konsolę, to musisz się zrzec prawa do pozwu zbiorowego. I jest też taki Ale punkt... to też przerwę ci, No. bo wzięli to tak naprawdę od reszty, bo Sony też ma taki zapis. Z O, tego, co tego wiem. akurat nie wiedziałem, to dziękuję bardzo za I informację. tutaj z tego co też wiem, to chyba Xbox też tak ma. Jak się mylę, to mnie może proszę poprawić, ale do PlayStation jestem tak na 90% przekonany, bo też oglądałem tam i czytałem materiały na temat tego, wspominali różni To twórcy. ja zaraz też się do tego jeszcze odniosę. Jeszcze był też taki zapis pozwalający na zbanowanie konsoli, jeżeli tylko byście próbowali zrobić inżynierię Kombinować. wsteczną, tak, albo kombinować, albo jakieś piractwo na niej odpalać. No i teraz pytanie, czy to jest zagrożenie dla konsumentów, czy też to są strachy na lachy. Pozwólcie, że ja tutaj zacznę na sekundę. Tutaj też się chciałbym odnieść do tego, co powiedział właśnie Imprezka. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co pamiętam, to bardzo wielu producentów ma podobne zapisy, jeżeli nie takie same.
I nikt z tego nie robił jakiejś szczególnej dramy, bo tego po prostu jest pełno. Po drugie, to, że sobie takie coś napiszesz, to nie znaczy, że to jest od razu prawnie uregulowane i że to działa. No bo można sobie napisać w tych... Prawo jest prawem. W sensie inaczej, a może, to, że może ty być sobie po prostu piszesz- martwe prawo, które jest nieegzekwowane w ten sposób. Tak, Tak. znaczy no To taki straszaczek, jak ktoś regulamin nie zna twój prawa. to jest twój regulamin, ale no prawo jest prawem i no jeżeli w Unii czy w jakimś kraju masz jakieś tam prawo, no to nie jest tak, że firma sobie powiedziała nie możesz, I nie to nie możesz. No kurwa możesz, bo takie masz prawo. No. Czyli tak, to jest martwy zapis generalnie, tak? Bo oni Znaczy, sobie może, napisali, że się może zrzeczesz... być, nie? To Tak. też Bo teraz oni nie rozbierajmy mogą sobie tego na napisać, czynniki że pierwsze. zrzeczenie prawa do pozwu zbiorowego. No ale ty musisz mieć prawo do pozwu zbiorowego, tak? Także no to sąd ustali, czy to ma moc, czy nie. Ja tutaj jeszcze nawiążę, że na przykład, jeżeli chodzi o PlayStation, to oni mają w regulaminie taki zapis, że jak wymieniają ci pada na nowego w okresie gwarancji, to dają ci 3 miesiące gwarancji na tego nowego. A to jest martwe prawo, to jest tylko gówniany zapis ich regulaminu, bo jeżeli oni wymienią ci pada na nowego, to ta gwarancja jedzie od nowa. I ja wymieniałem te pady, ja mam 6 pada od PlayStation, one się psuły w mniej niż rok i oni bez przerwy mi tego pada wymieniali na nowego, bo musieli, tak? Bo oni wiedzieli, że ten ich gówno regulamin jest tak naprawdę martwym zapisem. A Oni to są nie jest potem też trochę pokłosie tego, że jest to standaryzowane do rynku amerykańskiego i po prostu my jako europejscy użytkownicy mamy troszeczkę więcej praw, chociażby jak Tak, z myślę, że rękojmią też. właśnie i z gwarancją samą w sobie. Myślę, że jak najbardziej. Tylko, że no wiesz, po co to naprawiać, skoro ktoś może przeczytać regulamin i pomyśleć, o kurde, nie mogę, nie? Jak nie zna prawa na przykład. No to No i myślę, że sporo osób się tego wystraszy. tak, wystraszy się jak najbardziej, bo zresztą na necie ja bez przerwy czytałem, że na przykład rzeczywiście jest tylko 3 miesiące gwarancji, nawiązując do tego pada i nie możesz wymienić, ale jak do nich zadzwonisz i ich spytasz, czy możesz, to oni oczywiście muszą ci powiedzieć, że możesz, tak? I tak samo jest, myślę, w przypadku Nintendo, no oni sobie mogą nawet napisać, że nie wiem, że jak kupisz tą konsolę, to musisz zapłacić za miejsce na Księżycu i tak dalej, ale to nie będzie miało sensu, tak? Także po myślę, ile? że trochę to są... A po ile to nie wiem, Nie ale no, znając Nintendo to nie Jest za mało. opcja Słuchaj. wykupywania, to bym się zapisał w kolejkę. Znając Nintendo to może być dość drogo, wiesz? Także- I pytanie, No i- czy to jest miejsce na Księżycu, czy tylko klucz cartridge do odblokowania miejsca na Księżycu? Game Keycard to jest na Księżycu. słuchaj. I myślę, że to są trochę w sumie takie strachy na lachy, tak? No bo my też mamy od dawna już gry cyfrowe, nawet te pudełkowe chyba w sumie nie są do końca naszą własnością, tylko też są w sumie licencją. Ludzie Znaczy- trochę pajacują na ten temat, że tak powiem, demonizują to, ale tak naprawdę to żadna firma nie odważyła się polecieć tak w kulki, żeby to wszystko zabrać. Mi się wydaje, że tutaj też będzie podobnie, że oni sobie napiszą tam różne pierdoły, a będzie tak jak zawsze, czyli Wiesz, będzie w tam sumie nieźle. regulaminem, tylko to mnie zastanawia to blokowanie, że oni ci mogą zbrikować konsolę, bo ty coś tam, nie wiem, zrobisz, będziesz się bawił. Okej, Nintendo, jak najbardziej, no jeżeli ma taką moc, spoko, Czy- tylko to teraz... Playka też tak Eee, robi, wiesz? Dobra, no ale poczekaj, to No. teraz niech się, znaczy, no nie wiem, tam wiesz, dostanie bana, a wiesz, uwalenie ci całej konsoli, bo to tak jak czytałem, to że tak ma to wyglądać, wiesz, że tam ani offline, ani nic, że No, właśnie o to konsola chodzi. da śmietnik, nie, że tu konsola po prostu na śmietnik się nadaje, że tu już kurwa nic nie zrobisz, Mhm. bo wiesz, dostać bana na konsolę, że nie pograsz tam online, bo coś tam, żeś wiesz, sobie odpalił jakiegoś tam PlayStation jailbreaka. tak robi. No robi, tak robi. No to wiesz, a tu będziesz miał uwaloną konsolę do zera, no i teraz się rodzi takie pytanie, co na to hakerzy? Wiesz, tu dam sobie rękę uciąć, że się znajdzie jakiś na pewno. pojeb, który będzie próbował, wiesz, ludziom zaraz nasrać tam, wiesz, do miski i masowo, wiesz, brikować konsolę i nie wiem, to mnie bardziej zastanawia, bo co oni w takim przypadku zrobią wtedy, nie? Bo to będzie masowy pozew. Support pewnie, ale zrzekłeś się prawa, słuchaj, do pozwu. Mnie to też zastanawiało a propos tych brikowania konsol, że no nie wiem, tam no przypuśćmy masz ten Switch już wyszedł 2 i masz go, nie wiem, 1,5 roku przypuśćmy. No i bateria już jest powiedzmy na śmietnik, nie? No i wymieniasz sobie tą baterię w nieautoryzowanym serwisie, czyli po prostu idziesz do jakiegoś tam Game Center, ratytaty
i oni ci wymieniają tą baterię nieautoryzowaną. No i konsola działa, ale w pewnym momencie jakoś, wiesz, masz weryfikację tej konsoli, sraty, taty, takie rzeczy, a propos tego bricka, no i Nintendo stwierdza, że masz nieautoryzowaną część. To I Apple. blikuje ci tą konsolę. Tak jak Apple, słuchaj. Ale chyba to nie no przeszło. w Apple robią tak, Apple że nie tam na przykład brykuje. przelotowy, ale nie, bo wiesz co, na przykład jak baterię wymieniają na nieautoryzowaną, czyli zamiennik, No wie, bo to oni wymieniałem. też przelotowywują tam takie rzeczy. Znaczy ja miałem że- wymienioną baterię i miałem informację normalnie z softu, że jest nieautoryzowana część, Tak. ale telefon Tak, działał no, normalnie. Tak ale pisze też tam. tak robią, że część z tej starej baterii przelutowywują. Nie wiem, jak to jest w tych najnowszych sprzętach Apple, ale w poprzednich tak było, żeby po prostu Nie czepiała sprzęt się, no. Apple nie wykrywał tego, że to jest nieautoryzowana. Poprzez przelutowanie tam, powiedzmy, tam jest jakiś chip, który ci tam, wiesz, identyfikuje, że to jest autoryzowana część i telefon, czy tam, nie wiem, a MacBook nie wykrywa ci tego wtedy, że to jest nieautoryzowana część, bo do tej nieautoryzowanej części jest dodany ten chip, który Ten stary chip. No. weryfikuje Nie, ci, rozumiem, że to jest... rozumiem. No, ja miałem wymienianą baterię, jedyne co to miałem software'owo wykazane, że jest nieautoryzowana bateria, w sensie wymieniona i jedyne czego mi brakowało to pokazania kondycji baterii, bo po prostu Apple stwierdzał, że Tak. nie może tego pokazać, bo to nie jest ich część. Ale wszystko działało, nie? Więc to pytanie o tą tak jakby rozbija się rzetelność tej pierwszej firmy, nie? W sensie czy oni, na ile No, gdzie jest dopuszczą granica, ingerencję. tak? Tak, gdzie jest granica, no. Myślę, że no tak jak tutaj Piotr mówi, to granica będzie podobna, tak? No bo oni nie mogą sobie pozwolić na takie ostre walenie w kulki, no bo naprawdę ktoś ich poda do sądu i wtedy może być przypał. No bo oni sobie mogą napisać, że zrzekasz się prawa do pozwu, ale to wiadomo, że to nie działa, tak? Możesz pozwać, a co więcej, jeżeli za takie coś by ktoś pozwał, to myślę, że by wygrał i mogliby mieć niezły przypał. Myślę, że będzie tak normalnie po prostu, tak? Tak, to jest dużo gadania a będzie jak zawsze. No, także myślę, wydaje, że to troszkę rozdmuchany temat, zresztą tak jak Czas Piotr pokaże, powiedział. co tu dużo wyciągnie. mówić. No tak, no to trzeba czekać na premierę i tyle i zobaczymy co będzie. Już niedługo, ile? 2 tygodnie? 2-3 chyba, coś w tym stylu, no. Bo ja już też mam zamówione, zresztą mam 2 sztuki, bo dla redakcji... Nie interesuje mnie to. O, skalper, proszę, 2 sztuki. Nie, to dla redakcji No. druga sztuka, nie Potem skalpel. 5000 na Elixie. Nie bawię się w okazja, to od prosto z czasów Łodzi. PlayStation 5, bo tam to było 2 grubo. tygodnie i 1 dzień do premiery Switcha, panowie. Przyznaję 15 się, dni. skalpowałem PS5, przyznaję się bez bicia. Skalpowałem, aż się kurwa drzwi nie zamykały, normalnie tak trzaskali ludzie, ale skalpowałem, no. Ale to już zamieszłe czasy, no. Minęło, Nie tak ty i jeden, nieprawda nie zresztą. Nie ty jeden. No. I no, odnośnie Switcha 2 to tyle. I został nam w sumie jeszcze jeden nieformalny temat, czyli jakie ostatnio ciekawe gierki graliśmy. Tutaj bym poprosił, żebyście chłopaki w miarę się sprężali, bo tutaj mamy... Poczekaj, ja bym to zamienił, bo jak już mamy kogoś z Xboxa, to ja chciałem się zapytać, jakie tam są nastroje, raczej w ogóle jakie jest podejście tej zielonej strony właśnie do tych tytułów wychodzących tak teraz, bo w ogóle Hellblade'a, tak? Dzisiaj zapowiedzieli Tak, dwójkę, dzisiaj że był też... Hellblade, PlayStation nastąpiło. Tak, zaraz wychodzą Gearsy, no to ze świętej trójcy brakuje jeszcze tylko Halo na Playaku, no bo Forza już mamy, Horizona, Gearsy na horyzoncie, tu Hellblade zapowiedziane, ale to akurat było do przewidzenia. Mamy Indianę i tam Hi-Fi Rush wcześniej wyszedł, pełno Tak, tych gier. no, Pentiment. No, tam... Jakie jest podejście? Jakie... No, No otóż gry wychodzą na PlayStation. To jest podejście. no, wychodzą. Wychodzą. I w końcu Będą zarabiają. wychodzić. I zadowolony Będą jesteś z wychodzić. odpowiedzi, słuchaj? Wydaje Nie, mi no się, ja że to się nie śmieję, do że to końca. wiesz, że to w końcu zarabiają, nie? A to już by W końcu trzeba to- spytać tych, co trzymają, wiesz, Excele. Ja jestem tutaj tylko skromnym wyrobnikiem. No. Ja ani, no, ale to jest, ani wiesz, nie bo chcę, to- ani bo- nie mogę ci więcej nic odpowiedzieć, bo też nie mam takiej Nie, no ja możliwości wiadomo, ale- wypowiadania się w imieniu marki. Znaczy, no możesz wypowiedzieć tyle, ile możesz. i Nie, tyle, nie, no nie, proste. mi chodzi tak, ze no. strony, no bo obstawiam, że jednak bardziej jesteś tą zieloną stroną, skoro tak wiesz. No od lat, tak się przynajmniej złożyło. w moim otoczeniu Tak się tych złożyło. tych zielonych troli, taka no jest- to jednak mocno boli, nie? Że... Wiesz co, ja personalnie ci odpowiem, bo tylko personalnie mogę się No to wypowiadać i chcę najlepiej. też się personalnie wypowiadać. Ja
pierwszy taki szok, nie chcę też tego nazywać szokiem, ale niech będzie, pierwszy taki szok przełamania ekskluzywności to był, kiedy wyszedł Game Pass i gry Xboxowe zaczęły wychodzić na PC-ta. Na PC. I wszyscy się łapali za głowę, że jak tak można. I potem Sony poszło tą drogą i wszyscy duzi wydawcy, gdzie mogą, to się wydają. No jedynie Nintendo gra w swoją grę, Nintendo trzyma się, że tak powiem, swojej ekskluzywności, ale też tak jakby swojego targetu, który sobie wypracowało. Ja z perspektywy gracza absolutnie nie widzę w tym nic złego, że więcej osób będzie miało dostęp. To są przede wszystkim, no tak, to są przede wszystkim pieniądze, a poczekajcie, jak to faktycznie Steam wleci w kooperacji z Xboxem, co tam te przecieki jakieś tam są, jak to się potwierdzi i teraz gry typowo, no playkowe, tak, lądują na Steamie i nagle będziesz mógł je sobie ograć na Xboxie, matko boska, Wątpię, żeby internet tak było, zapłonie. Eldorado. Mnie Ale osobiście, no, słuchajcie, nie wydaje wiem, się, wiesz. że patrząc na to, w którą stronę idzie rynek, to i teraz już odcinając się od jakiejkolwiek platformy czy firmy, wydaje mi się, że nieuniknionym krokiem będzie to, biorąc pod uwagę właśnie jak gry AAA, co mówiłem na początku naszego podcastu, Drożeją. są drogie i długie w produkcji, nieuniknionym będzie wydawania wszystkiego na wszystkim. Jeśli chcemy, Tak, bo ograniczając wszystko. sobie rynek i dystrybucję, masz po prostu mniejszy zysk. my jako gracze chcemy prosta mieć kalkulacja. gry coraz lepsze i chcemy mieć gry coraz dłuższe, tak w uproszczeniu dużym, bo nie do końca, ale tak coraz większe i coraz lepsze gry i mechanicznie, i graficznie i no nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć właśnie zasobami ludzkimi albo zasobami finansowymi. A personalnie jako gracz to jak najbardziej kibicuję, bo ja sam się cieszę, że na przykład Xbox otworzył się na rynek mocno azjatycki i tak jak kiedyś nie do pomyślenia było, żeby w Yakuzy czy w Persony grać na Xboxie, tak teraz sobie mogę, mało tego, w Game Passie sobie mogę ogrywać te gierki, nie? Więc Kazuma Kiryu jest moim Cebula teraz nowym mocno. ziomeczkiem. Więc Ja przyznam, że grałem abstrahując Yakuzę nawet Zero. od cebuli, nie? Ale wiesz, to też jest kwestia przywiązania. Ja rozumiem osoby, które całe życie grały na Playu i grają na Playu i tam mają zbudowaną już nawet nie tyle bibliotekę, co historię gracza, no bo trofea. Tak samo ja też na Xboxie, wiesz, achievementy i tak dalej. I abstrahując od tego, że współpracuję z Xboxem wiele lat, no to zasadniczo od liceum Xbox jeszcze 360 był dla mnie główną platformą do grania. I ja mam tu zbudowaną na Xboxie, w sensie moją tą historię gracza, nie? Ten mój taki album właśnie i osiągnięcia i najwięcej gier. I też nie czuję potrzeby przesiadki takiej, że chciałbym teraz gdzieś w cudzysłowie zaczynać sobie od nowa, zaczynać sobie od zera. Więc rozumiem to przywiązanie, ale właśnie moim zdaniem w dzisiejszych czasach fajne jest to, że w momencie, w którym będziemy mieli wszystko na wszystkim, to gracze tak naprawdę nie będą musieli wybierać, tylko będą mogli zostać tam, wtedy, gdzie im się nie wiem, najbardziej będą mieli komfortowo. szerszy wybór, tak? W sensie... Kierujesz się na zasadzie właśnie, albo tak jak mówisz, historią, w sensie, gdzie masz ten swój większy dobytek, powiedzmy, trofeów i tak dalej, albo na przykład ja się kieruję, w tym momencie już zostałem praktycznie tylko na Playce, ale to przez to, że tam mam najwięcej znajomych, z którymi gram w różne gry i tak dalej, ale przez te x lat, nie będę mówił ile, bo wyjdzie, że jestem stary, swojego Tak, wiemy, że gierkowego jesteś. życia, to skakałem, wiesz, dosłownie po wszystkich platformach i naprawdę u mnie w chacie dosłownie się wszystko przewinęło i to już tam PSP nie na będę przykład. wyjeżdżał w jakieś tam, ale to już powiedzmy od Xboxów, od pierwszego Xboxa, GameCube i potem dosłownie 360, One, wszystko miałem, ale finalnie i tak zawsze najwięcej grałem na Playce, bo mam po prostu tu najwięcej znajomych i tak mi zostało. To nie jest to, że jestem jakimś tam zjebem i fanboyem i zaraz będę tam ludzi bił, bo ale ktoś widzisz, coś powie, że sam- PlayStation coś tam, Ja nie? sam jako gracz, I na przykład No. ja miałem taki, to był mój mokry sen, mi brakowało takiej gry jak na przykład Forza, nie? Na tym i to był, naprawdę, to był taki jedyny tytuł, który zawsze, jak nie miałem w domu Xboxa, to zazdrościłem, wiesz, że mają tam, a ja nie mam. I Boże, jak oni mi tą piątkę tego Horizona wypuścili,
O matko, ja się na tydzień albo dłużej wyciąłem, ze mną nie było kontaktu, nie? Żeś tam Dosłownie. spamował na Chyba, że Twitterze. chcieliśmy grać z tobą w Force, to był kontakt. No, Widziałem, Ale to jak żeś musi- spamował. wiesz, musieliście i- jego szukać po Meksyku, a nie on was. No, w sumie i- to tak. I na przykład, no w drugą stronę, jeżeli, nie wiem, by mieli Bloodborne'a wypuszczać na PC-ta, czy tam nagle by się pojawiło info, że na Xboxa, no nie, No widzisz, nie, z też Bloodborne nie jestem jest z tych, taki żeby problem, że na ten moment nawet na tam to jest PlayStation w go nie ogóle. chcą No, ale- wydać. Tak, No, to a jest, powinni. wiesz, w ogóle już paranoja, ale wiesz, no mnie na przykład w tej sytuacji dupa by w ogóle nie zapiekła, nie? Tym bardziej, że to jest naprawdę, jeżeli chodzi o Soulsy, to u mnie to jest topka i Wybitny zajebiście, że jeszcze więcej osób będzie mogło w to zagrać. Mi się po wydaje, prostu, że bo to jest, powinniśmy trochę się, abstrahując od ruchów jednej czy drugiej dużej firmy, jakiejś tam A, B czy C, trochę wyzbywać już tego myślenia właśnie wojen konsolowych, bo jasne, to pewnie działało w latach 90. i pewnie na początku 2000. To też samo Początek 2000 napędzało najbardziej rynek, nawet. napędzało To było, no. rynek, ale dzisiaj też czasy się troszeczkę zmieniły i nie wiem, na ile śledzicie tak jakby, jak wygląda profil współczesnego młodego gracza. Nie chcę tutaj mówić, że współcześni gracze są mobilkowcami, tylko dzisiaj na przykład dzieciaki, oni nie grają na PlayStation czy na Xboxie, oni grają w Fortnite'a, nie? Na przykład. A czy ten Fortnite jest odpalony na Xboxie, na telefonie, czy na Netflixowej Nie ma znaczenia. wersji, to jest bez znaczenia. Więc zmienia się totalnie tak jakby ten obraz, ten obraz współczesnego gracza. Ja się absolutnie bardzo widzę w takiej przyszłościowej wersji siebie, bo sam na ten moment uważam się za gracza takiego ultrasa. Może nie pod kątem ilości godzin, które poświęcam na granie, ale wiadomo, jako korowy gracz chciałbym jak najwięcej. Po prostu życie nie pozwala. I mam w domu i PlayStation, mam w domu Xboxy, mam w domu PC-ta w miarę jeszcze mocnego, ale już myślę nad zmianą. No Switcha faktycznie miałem, ale sprzedałem, bo ten mobilny system nie jest dla mnie. Prawdopodobnie wrócę do Switcha, nie wiem, czy z powrotem do 1, czy do 2 przy okazji nadrobienia sobie paru części Pokémonów. Ale absolutnie bardzo mocno widzę się za parę czy paręnaście lat w tej perspektywie bycia graczem, że mam wszystko w jednym pokoju i najchętniej na jednym sprzęcie, czy streamowane, czy hardware, czy odpalone właśnie na hardwareze, ale żeby mieć wszystko to, co w danym momencie chcę grać, móc odpalić sobie z jednej maszynki. A czy ta maszynka będzie się nazywała Xbox, czy ta maszynka będzie się nazywała komputer, czy będzie się nazywała, nie wiem, Twitch, Prime Gaming, to mi będzie tak naprawdę obojętne, nie? Byleby Kwestia tak zwanej wygody po prostu, kwestia nie? wygody i kwestia tego, żeby na ten moment już chyba kibicuję tylko temu, żeby po pierwsze branża nie przeżyła kryzysu, do którego jest coraz tam bliżej i żeby nam nie brakło aż do tej emerytury spokojnej i starości, na której wszyscy sobie obiecujemy, że nadrobimy te nasze kubki wstydu, żeby mi nie brakło po prostu dobrych gier i tyle. I tak, no Chyba ja nie chcę po braknie. prostu, No i tak, chcę po prostu dobrych gier, to jest- niezależnie od platformy. I to jest dobra puenta na koniec, panowie. Tak, No, także myślę, bardzo że tym dobra. powinniśmy zakończyć byczki w ogóle, mimo że kurde Tak inny jest. temat na koniec był niż miał być. Benny. Ale dobrze no to wyszło. trudno. Dobrze To jest wyszło. właśnie spontaniczny podcast. Pamiętajcie, że najlepsze scenariusze pisze samo życie. Dokładnie. Ale jeśli już mogę zareklamować, w co ostatnio grałem, to gram aktywnie, słuchajcie, w Pokémony A, Live, widziałem. ale widziałem na Twitterze. nie w Pokety. Znaczy zacząłem grać w Pokety, od Poketów się wzięło moje uzależnienie kart papierowych, zacząłem zbierać Pokémony, ale gram teraz w Live'y, czyli to jest takie 1:1 przeniesienie tej karcianki pokemonowej właśnie na wirtualny stół. Bardzo fajna gra, bo uczy mechanik. Nie ma żadnych mikropłatności, słuchajcie. Mimo że ma Battle Passa i mimo że tak naprawdę jest to trading card game, więc no im więcej zbieramy gier, im więcej zbieramy kart, tym lepsze mamy talie. Tak nie da się tam kupować jako takich kart. Oczywiście jak się kupuje papierowie, to są jakieś tam QR-kody z boosterami, ale nie da się w tej grze wsadzić pieniędzy prawdziwych i zamienić je na wirtualne, co jest dość To niespotykane dzisiaj. Ale z całego serca polecam, bo mówię, ale to trzeba chyba lubić Pokemony, bo dużo jest fajnych karcianek aktualnie na rynku, tak mi się wydaje, bo nie jestem też specjalistą. U mnie Pokemony mają specjalne miejsce w sercu, no bo ja akurat jestem z rocznika, który się na Pokemonach wychował, więc fajnie było wrócić przy okazji Poketów.
zresztą w których też otwieram sobie codziennie darmowe boosterki, ale teraz kolekcjonuję papierowe, gram w live'a i nawet gram tymi papierowymi też, abstrahując od live'a, słuchajcie. Widziałem. Bo wziąłem sobie za punkt honoru, żeby nie tylko kupować kolorowe kartoniki, ale też ze znajomymi sobie casualowo pykać. Także jakby ktoś kiedyś miał jakieś pytanie odnośnie Pokemonów, to absolutnie nie jestem specjalistą, ale chętnie Ale na coś wszystko. się wypowiem. Ale bardzo Coś nie chętnie coś się potrafię. wypowiem. Tak jest, coś nie coś potrafię. Dokładnie, tak jak klasyk, no. No i fajnie. No dobrze. A ja wracam do ekspedycji. No to A ja ja do w sumie- Duma. Ja, Róbcie co chcecie. Ja wracam do Elden róbcie, Ring co przed chcecie. premierą. U mnie jest Elden Ring przed premierą, śmigam sobie. A na czym, Czuć klimacik. kto z was będzie grał w Night Traina? Jeszcze zapytam. Ja A na czym Pewnie będziesz grał? Ja. imprezka. na PC-cie i PlayStation. Ale tam chyba crossplay będzie? Nie właśnie będzie. nie będzie. Więc trzeba, Nie będzie trzeba kupić crossplayu? 3 Nie kopie, będzie. dlatego jest takie tanie, żebyś kupił 3 kopie, żeby oni sobie podbili winki No to sprzedażowe. nie, no to ja tylko na playaku. Dla bo mnie ja lepiej. jestem Ja, już ja tam- kupiłem już preorder na PlayStation. W sumie kupiłem 2 preordery na PlayStation, bo kupiłem na spółę z ziomem cyfrę, Deluxe, żebyśmy mieli razem. Kupiłem sobie wersję ze Steelbookiem na PSA 4 na półkę. No i jeszcze kupię na PlayStation. Znaczy na Steama. To jest prawdziwy fan, widzicie? Nie Ja jestem wymięczaki. pierdolnięty. To jest prawdziwy jestem pierdolnięty na tym. No to Nie co najwyżej żadny będziemy mięczak. się mogli na Twitterze powymieniać jakimiś tipami na buildy albo na bossów. Ale mam też Xboxa To- One, kolego, nie skreślaj. A, no to kupuj 3 kopię i jedziemy. 4. 4. Nie, no na Nie, bogato. nie, mam Xboxa One, bo to w ogóle jest mój pierwszy Xbox kupiony, nie? W sensie to jest moja pierwsza styczność z Xboxem, dzięki tutaj koledze Benemu, bo on chciał się pozbyć, a ja kolekcjonuję konsole i gry. Mam taką Czyli półeczkę to piękną. Nie to, że chciałem się pozbyć, tylko leżał, się kurzył, bo to łanka, no to jak ma się kurzyć, to lepiej niech idzie do No kogoś. niech idzie tak, niech no idzie w a dobre u ręce mnie pewnie. ta kwestia jest No. taka, że u mnie to nie pójdzie na sprzedaż, u mnie to będzie stać na półce po prostu i cieszyć oko. Ewentualnie jak będę chciał pograć, no to odpalam, czy to PS-a 2, 3, czy PS4, czy tam 5, Powodzi czy się, Xboxa, widzę. tak? Bogaczu. No lata zbierania. szaleje. Bogaczu lata się zbierania. powodzi. No, lata zbierania, tak. No to Ukradł słuchaj, to pewnie złodziej. w takim razie może jeszcze nagramy coś wieże, też parafrazując klasyka. Tak. I pozwolę sobie na moment autopromocji jako wynagrodzenie za siedzenie z wami 2 godziny. Słaba w ta sumie, nagroda coś za w tyle sumie tylko siedzenia. na mojego Twitterka chętnie przekieruję. Jak ktoś by był ciekawy jakichś głupot związanych z Pokemonami albo giereczkami z nakierowaniem na Xboxowe tematy, to mam nadzieję, że gdzieś tam podlinkujecie mojego Link będzie w opisie, Szybosława. tak. Oczywiście, z przyjemnością. Tylko uważajcie, jakby co to wrzuca dużo o tych Pokemonach, tych kart, także widziałem ostatnio. Tak, A uważajcie. będzie jeszcze więcej. Dobra, No i Dajcie się dobra. chłopu pobawić. jeśli chodzi o mnie, to Jest ja zajawka, grałem, to jest najważniejsze, to jest temat. ja grałem tylko w Tainted Grala, o którym i tak nie mogę nic powiedzieć, bo jest embargo, także XD. I na tym chyba zakończymy. Bo nie miałem niestety w ogóle czasu ostatnio grać, bo byłem na Little Dragonsie, a wcześniej też nie miałem czasu, bo miałem za dużo pracy. Także to tyle, jeżeli chodzi o mnie. I w zasadzie wszystko, co O, wszystko. powiedzieliśmy. Tak. Wszystko powiedzieliśmy już, co mieliśmy powiedzieć. Zresztą Tak jest. troszeczkę nam się przedłużyło, także przepraszamy, drodzy No słuchacze. bo się że... dobrze rozmawia, to się przedłuża. No, No, że- prosta Pamiętaj, troszeczkę nigdy, nam nigdy się nie, przedłużyło. nie przepraszaj za długość podcastu. Ludzie chcą długich podcastów. Ale nie aż tak chyba długich, nie wiem. Oj, nie wiem. Ja Powiedzcie nam w komentarzach. jako wieloletni słuchacz forum Ogatki i rozgrywki, podcasty zaczynają się od 4,5 godziny. O, O, hardcore. To Oj, musimy tyle tu zacząć nie w nocy dojedziemy, nagrywać. powinniśmy live W nocy chyba na Twitchu streamie. robić. Najlepsze przed nami. Ja chciałem jeszcze oczywiście bardzo podziękować serdecznie za zaproszenie, a tak właściwie to za Mam nadzieję, że to nie wproszenie ostatni się, raz. bo Nie bezczelnie się skąd. wprosiłem. Jak się bezczelnie wprosiłeś? Tu żeś No mi się napisałem ładnie do ciebie, dogadał. ej mordo, nagrywacie jakiś podcast? No nagrywamy. Dobra, to nagrywacie ze mną. I tak, To wbijamy, no. nie, jeśli chodzi o swobodne gadanie, takie casualowe, niezobowiązujące o gierkach, to jestem bardzo chętnie pierwszy zawsze do tego, bo mówię, Zapraszamy. gierki gierkami w pracy, ale jak człowiek tym żyje, wiecie, 24/7, Tak, no. to może gadać o tym bez Ogólnie ustanku. dla mnie to jest najlepsza forma tworzenia kontentu. W sensie, jeśli chodzi o tworzenie materiałów w internecie. Podcast dla mnie to jest najfajniejsza sprawa.
To tak jak Ja donos też- jest najwyższą formą dojrzałości obywatelskiej. Tego nie powiedziałem i nie zamierzam powiedzieć. No ja też, słuchajcie, jako twórca treści wieloletni właśnie, no, bądź związany z Xboxem, no ale twórca treści internetowych, zauważyłem też, bo prowadzę z drugim Piotrem swój podcast z Grajcy, też się pozwolę zareklamować, to bardzo jest to pozytywnie wpływa na taką swobodę wypowiedzi, swobodę też konstruowania tak jakby i wyrażania myśli, w sensie podcast, bo no, mimo obróbki, tak, audio to i wiadomo, że to nie leci live, chociaż zdarzają się też podcasty live, to jest bardzo takie rozwijające, jeśli chodzi o to, w jaki sposób komunikujemy się, nie? Bo to się może wydawać, fakt. myślę, wielu osobom łatwe, tam włączyło sobie paru gości nagrywanie i pogadali, sobie elo. gada o grach, ale nie, często się trzeba hamować, często też trzeba chcieć przynajmniej, bo ja mam zawsze taką chęć, żeby to, co mówię, było jakkolwiek interesujące i jakkolwiek też, że sam chciałbym tego słuchać, nie? I jasne, pod koniec nagrania, po paru godzinach może już nie być tej werwy, co na początku, ale polecam, generalnie polecam, nawet jeśli mielibyście to robić w sensie, wiecie, do szuflady, czy to dla mnie to Dla jest... samego siebie. Tak, czy dla samego siebie to jest takie, nie chcę powiedzieć wyzwalające, bo to jest takie górnolotne, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Że jest bardzo fajna i strawna forma, która też pozwala nam się uzewnętrznić, a niekoniecznie na siłę robić jakiegoś tam TikToka, czy jakiś filmik na YouTubie, a potem być zawiedzonym, Spełnić że się znaczy. obejrzało tak to 10 osób, bo to też nie o to chodzi. Ale jednak podcasty propsuję, bo sam też słucham na co dzień. Najlepsze do zmywania i do jazdy samochodem, także znaczek jakości ode Ja mnie. polecam też do Soulsów w trakcie walk, to się fajnie Z bossem sprawdzi. I do Forcy Horizon bardzo to serdecznie dobry polecam. też, bardzo dobry, no, bardzo dobry take. Dobra, Także słuchajcie dziękujemy podcastu. bardzo. Dziękujemy Dziękuję. wam bardzo To wszystkim. tyle. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy Dziękuję. serdecznie i Do widzenia, zachęcamy do dobranoc. dalszego odsłuchu Tak. następnych części. Zapraszamy jakie na się następną pojawią. część. Dawajcie śmiało znać w komentarzach, co powinniśmy tutaj poprawić, co wam się No, podobało. feedback, jeszcze raz feedback. Dokładnie. I czy co mam, wam się czy mam nie zostać podobało. stałym prowadzącym i za kogo mam wymienić, też możecie napisać. Tak, dawajcie znać, czy ja za długo na przykład gadam, albo nie. Benny się rozgaduje, to w sumie Bennego. Mówcie, czy Benny się Ej, rozgaduje. teraz ja się wcale tak nie rozgadywałem, proszę mnie tutaj. Dobra, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się. Trzymajcie Do się. następnego.